z Adamem Niemcem. Może Adam się pochwali Wam, gdzie przechodzi, do jakiej firmy, mi nie chciał powiedzieć. No nie, chyba za wcześnie na takie opowieści. Słuchajcie, to jakby nas, co, bo i tak coś tam zaczniemy gadać, dopóki ludzie nie powbijają. Ja tylko wtrącę od siebie to, że jakość tego obrazu będzie pozostawiała raczej wiele do życzenia, bo jesteśmy w takim miejscu, gdzie najbliższe jakieś domostwa to trochę się znajdują od nas, ale jakość dźwięku powinna być w porządku. Mamy nowy mikrofon, nie powinno nic strzelać, więc jakby możecie to napiszcie tu w komentarzach, jak nas widać i jak nas słychać i będziemy bardzo wdzięczni. Adam już holuje dla Was pierwszą rybę. Ja też jeszcze, dopóki Adam nie wtrąci się, powiem tylko, że nie będę chodził z kamerą w prawo i w lewo, bo ta jakość tylko będzie gorsza. Więc to jest wszystko, co macie. Dzisiaj jesteśmy na ostatnim filmie dla Prestona, więc przygotowywaliśmy ten film. No i Michał postanowił jeszcze zrobić live'a, bo zdjęcia do filmu zostały zakończone. Jeszcze jest troszkę widnego dnia, więc postanowiliśmy, żeby się z Wami spotkać, więc jak macie jakiekolwiek pytania, to być może to jest ostatnia szansa. A oni też sobie będą robili teraz jaja, nie? Dzień dobry. Michał Koreń pisze cześć, średnio słychać, a Wasz fan pisze widać i słychać super. Bartosz Tomtala, kurde Adam nie strasz. Kamil Grudzień, dobrze widać, dobrze słychać. Klaster, i idzie do Jacksona. Nie wiem. Wędkarstwo Maciej Potrawiak, cześć wszystkim. Michał Koreń, strasznie trzeszczy, ledwo słychać Michała. Niemożliwe. Michał taki ma głos, nie regulujcie odbiorników. Michał Koreń, wiesz co, to musi być coś od Ciebie w takim razie, bo tu ludzie piszą, że wszystko jest ok. I to już 4, 5, 6 osób napisało, że jest ok, że ok widać, ok słychać. Ja tu obok mam jeszcze aplikację, która pokazuje, jak mikrofony chodzą i jest wszystko w porządku. Dobra, ja zaprezentuję rybkę i ją wypuszczam. O, widać, słychać. Piotr Falisz, dobre żarty pany. To nie żarty. Toro Fishing, cześć, wszystko ok. Robert Fisherman, dzień dobry. Wiktor Zakrzycki, szkoda, że Adam odchodzi z Prestona. No, ja też żałuję. Krzysztof się pyta, Adam, dlaczego nie łowisz na tyczkę z 2 topami? No bo ja już na tyczkę nie łowię, nadaje się jeszcze. A jeszcze 2 topy to już w ogóle by było, co? No ale trzeba sobie dawać zawsze podwójną szansę. Można łowić bliżej, krócej, krócej dalej, lekkim topem cięższym, pod powierzchnią przy dnie. Albo 2 takie same i wtedy mamy podwójną szansę na złowienie ryby. Wiktor Zakrzycki, no to teraz do lepszej drużyny idzie, do Jacksona cię przyjmą. Fishing with Face, ale trzeszczy, nic nie słychać. Już żartów nie róbcie. Grzegorz, ja przeczytam sam Grzegorz, bo nie wiem, czy za tamto drugie YouTube nie wywali w transmisji. Jest ok. Krzysztof Cieszyński, u mnie też wszystko ok. Bartosz Tomtala, wkręcają nas, to my ich. No to ja wiem. Kosmonauta z Kambodży, witam, a gdzie to tak słoneczko świeci? Kosmonauta z Kambodży, piękne. Jesteśmy nad zbiornikiem sulejowskim. Tak. I to tyle starczy. I piękne słońce, ale to dopiero wyszło z godziny temu, nie? Tak, to No było i tak się pochmurno. robi coraz lepiej, bo rano Tak. to było w ogóle ołowiane niebo było. Wiktor Zakrzycki, o nawet Ace był na pożegnanie. Fishing with Ace, Adam teraz będzie spinningistą w teamie FWA. Kto to wie, kto to wie. Wędkarstwo Macie Potrawiak, dziś premiera Aprilis, kogo wkręcamy? No nie wiem, weźcie rozrzućcie po grupach to, bo ja tutaj mam tak kiepski zasięg, że nie mogę tego zrobić. Weźcie tam gdzieś zarzućcie tematy, że Adam jest wolnym agentem i odchodzi z Prestona. Myślę, że zaraz się pojawi dużo osób. Czekaj chwilkę, już zaraz czytam. Poszedłem to na samą górę i zapałem dobry zasięg i tak jest. Krystian Karkoszka pyta, jak wrażenia po zawodach w Brodach?
No było przyjemnie, ale trochę moja głowa chyba słabo tam pracowała, bo pierwszego dnia zająłem 3. miejsce i tak mam wrażenie, nie do końca to było przeze mnie wypracowane, tak troszkę miałem szczęścia, bo tam niewiele przegrałem z sąsiadami, którzy byli zaraz za mną na liście. No ale była 3, więc w miarę dobre punkty. Natomiast no, w drugiej turze się całkiem pogubiłem i zająłem jedno z ostatnich miejsc, można powiedzieć. Smuder Gamer, witam. Na co pan łowi dziś? W sensie sposób? No to może tak opiszę, jak nie ma pytań, to Nie opiszę. no, czekaj, nawet nie wiem. Nie no, coś tam są komentarze, ale myślę, że możesz opisać. Łowię na feder klasyczny, 35 metrów od brzegu. Zanęta, robaki, na haczyk, ochotki. Teraz w tym momencie, wcześniej jakieś tam były też białe robaki. Więc nie wiem, czy wyczerpałem odpowiedź, czy to o to chodzi, czy mam nie wiem, tak, wędzisko opisać. więcej na filmie będzie, nie? Tak. To też za bardzo nie ma co spoilerować, bo z tego dzisiejszego dnia powstanie film i kurczę, jeszcze konkurs dla was nagraliśmy, także Jezu. Kamil Grudzień. Planujecie w tym roku jakieś nagrywki za granicą? Zapraszamy do Irlandii. Nie planujemy, ale może zagranica przyjdzie do nas. Lekko zaspoileruję. O, Krzysztof Jarzemski. A gdzie dalej idzie Adam? Krzysztof, to nie wiem, Adam mi nie chce powiedzieć. Mówi, że to tajemnica, że to wielka bomba. Jak się dowiedzą, to Jezus, cały internet pierdyknie. no Antoni na razie Pic- może nie komentujmy tego. Antoni Picewicz pyta, czy złowiłeś coś. No złowiłem kilkanaście leszczy, płotek nie zliczę, bo na początku te płotki przeszkadzały, tam też pomiędzy tymi leszczami też się płotki trafiały, więc coś się dzieje, no fajny dzień, bardzo udany dzień nad wodą, o tak. Wiktor Zarzycki napisał, nie łowię, ale Adama lubię, hehe. Marcin, witam panów. Witamy. Witamy, Mirek, bardzo witam mi i miło. pozdrawiam. Wiktor Czuczeło, pan Adam niech na Motławę wpada. Wiktor, byliśmy na Motławie, ale jak masz jakieś tam inne miejsce niż to, w którym byliśmy, no to kurczaki podsyłaj. Krzysztof Cieszyński, panowie, do której dzisiaj planujecie live? Maksymalnie do 17. Mamy stąd godzinę drogi do hotelu, bo jeszcze jutro nagrywamy. Także godzinka na zwijanie się. Do 17 maksymalnie. Także takie dobrej 1,5 godziny. Smudger Gamer. Ja tam w tym roku na pstrąga klenia próbowałem, to nic w moim regionie. Za niedługo na Fidera jadę. Połamania. To ja też życzę połamania. Fiderasiewicz, kojarzę teren, pozdrawiam. No trudno by było, Bartku, żebyś nie kojarzył tego. Toro Fishing, co tam połowiliście dzisiaj? No już wspominałem wcześniej, kilkanaście leszczy, płotek nie zliczę, bo te 2 gatunki i żadnych innych ryb jak płotki, leszcze dzisiaj nie miałem. Ash Dead, to do ostatnich porad pana Adama zastosowałem żyłkę 0,18. Świetnie się rzucało na dystans. Pytanie moje, czy jak zastosujesz żyłkę 0,20, to będzie znacznie gorzej? Myślę zmienić, bo przecięło mi żyłkę coś. Nie, to dużo gorzej nie będzie. To też zależy od producenta, od firmy. Wiadomo, powiedzmy ta średnica 18, no to taka, powiedziałbym, trochę umowna jest, no bo to wiadomo, jak u różnych producentów średnica 0,18 wygląda, więc 0,20 to nie jest aż tak duża różnica. No, jeżeli ta 0,18 gdzieś tam nie do końca jest wystarczająco mocna, no to obowiązkowo trzeba zmienić na 0,20. I to będzie super. Ulijanów, od razu wszedłem na live, haha, dobry żart. To nie żart. MT Spinning, kurczę, musiałem wracać do domu, a tam takie słońce. Dzięki jeszcze raz, że przyjechaliście, pozdrawiam panowie. To my dziękujemy. My dziękujemy, tak. Michał Pawłowicz, siemanko. Cześć. Wąski Joe. O. 1 kwietnia i moczykije wyszły pochowani. Witam i połamania kije życzę. Połamania. Janusz Górnik, pozdrawiam. Pozdrawiamy, Janusz. Edge Deads, tylko Preston Reflo żyłki stosuje, a dziwne to było coś na dnie, pewnie i przecięło, ale no bywa. O tym tam przycięciu tego 0,18. Mhm. No to dziwne. To pewnie sinking feeder mono, bo reflo to są nieparzyste, jest średnica, ale na kołowrotek jest sinking feeder mono. Michał Wąsowski, Adam, jaki zestaw na dystans do klasyka? A proszę określić, co to znaczy dystans?
Jaka to jest odległość? Tak, napisz jako odległość. No. Adam na pewno doradzi. Lukasz 8329. Zapomniałem, że to 1 kwietnia, już uwierzyłem. To nie są żarty. Nie regulujcie odbiorników. 50 metrów. 50 metrów. No to ja takim moim ulubionym zestawem na te 50 metrów to jest... No o Wędzisku, może o Wędzisku też wspomnę. Łowię, jak mam łowić na zbiorniku 50 metrów, Supera X 360 do 60 gramów, czyli tej klasy Wędzisko. 360, 380, 50, 60 gramów to myślę, że to jest optymalny ciężar wyrzutowy. Do tego kołowrotek nie mniejszy jak 5000. Ja używam Extremity SD 520. Do tego plecionka 0,10. Ja używam Absolute Feeder Braid. I na końcu mam 7 metrów strzałówki z żyłki Sinking Feeder Mono 0,28. Na końcu tej żyłeczki już wiążę sobie skrętkę. Do tej skrętki przymocowuję szybkozłączkę do wymiany przyponu. Nad tym węzełkiem, gdzie powstaje skrętka, mam stoperek, no i federlink i to wszystko. Bardzo ważne, według mnie bardzo ważne w tym całym zestawie jest łączenie plecionki z żyłką. Nie jestem w stanie zaprezentować tego łączenia, ale jest na kanale Prestona taki film Podstawy federa klasycznego. Tam są 4 części i w jednej części są ABC. zestawy federowe i tam dokładnie jest pokazane właśnie jak łączę plecionkę z żyłką. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ten węzełek, czy tam są 2 węzełki tak naprawdę, żeby one bardzo łatwo wychodziły przez przelotki. Berlin się pyta, czy można się z panem umówić na ryby. Można, jestem otwarty. Prowadzę takie zajęcia, powiedzmy, czy tam wspólne wędkowania odpłatne. Także kontakt do Adama. Marek Kowalik. Panie Adamie, jak tam poszło na Robinsonie? Jakieś przemyślenia po zawodach? Odpowiadaj Adam, a ja pójdę po krzesło jakoś tu usiądę. Słabo mi poszło na Robinsonie, tam nie mam się czym pochwalić. W pierwszej turze zająłem 3. miejsce, ale złowiłem w sumie niewiele ryb. Te ryby takie były no jakoś nie złowione na różne sposoby, więc tak nie miałem jakiegoś wspólnego mianownika do tych ryb. No i co było widać po moim wyniku w drugiej turze, gdzie no też słaby wynik osiągnąłem. Tak naprawdę to takie zawody do zapomnienia. To znaczy do zapomnienia wynika, do przemyślenia, co tam zrobiłem źle. To 100 razy lepiej. I tyle. Śmiesznie wyglądam? Nie, dobrze wyglądasz. Michał Rybarczyk, cześć panowie. Cześć. Marek Kowalik, na dystans najlepszy helikopterowy, niestety na zawodach zabroniony, ale może kiedyś to się zmieni. No tak. No, o zestawie helikopterowym fakt nie wspomniałem, ale rzeczywiście to jest racja. Jeżeli nie startuję w zawodach, to nieraz też mi się zdarza, że właśnie montuję zestaw helikopterowy. Jan Myszkowski, witam serdecznie. Dzień dobry. Michał Wąsowski, dziękuję Adam za wyczerpującą odpowiedź i zostań w tym Prestonie, pozdrawiam. No zobaczymy, co to z tego wyjdzie, ale niektóre rzeczy nie są ode mnie zależne. Nusek, witam. Witamy. Dzień dobry. Lukasz 8329. W tym sezonie zaczynam przygodę z Method Feeder. Będzie wesoło. Trochę przeraża mnie klipowanie żyłki. Zastanawiam się, czy zawsze zdążę odklipować przy dużym braniu. Jakaś złota rada? No to jest bardzo słuszna uwaga i no widać, że wędkarz jest świadomy tego, co się może wydarzyć. Brania karpic zazwyczaj są bardzo wyraźne. Złota rada, no ja wielokrotnie pokazywałem to na filmach, co można zrobić. Klipujemy po to, żeby łowić celnie. Więc ja jak łowię na metodę, powiedzmy na jakiejś dużej odległości, nie wiem, powyżej 35 załóżmy metrów, zawsze łowię na... Ludzie wtrącają, że gumowy klip da radę. No chciałem o tym wspomnieć, ale to po kolei chciałem pewne etapy przejść. Po to na klipsie, żeby łowić celnie, więc jak łowię powiedzmy powyżej tego 30-35 metra,
zarzucam zestaw na klipie i odkładam wędzisko na bok, na podpórki i żyłka jest zaczepiona na klip. Zawsze łowię na żyłkę, łowiąc na method feeder. To jest bardzo ważne. Nie na plecionkę, broń Boże. I no, przy takim dużym dystansie ta żyłka ma rozciągliwość kilku metrów, więc jak zatnę rybę i czuję, że ta ryba odchodzi, no to mam tę sprawność, że potrafię tego klipa w miarę szybko odpiąć. Oczywiście można sobie jakoś to przećwiczyć, żeby ten klip odpowiednio trzymać, żeby trzymać tak kołowrotek, żeby powiedzmy, nie wiem jak tutaj, rolka, kabłonka była od dołu. Czyli jak trzymamy tutaj, tak ustawiamy kabłąk, żeby rolka kabłonka była od dołu. Jeżeli szpula się obraca, dojdzie do końca, to akurat klip nam się pojawi przed twarzą. Mi tylko wystarczy palcem szarpnąć, żeby ten klip odczepić. Więc to jest taka opcja dla ryzykantów i sprawnych wędkarzy. Natomiast jeśli chcę być pewny, że nie wiem, łowię blisko i te brania naprawdę nieraz są bardzo szybkie, można nie zdążyć z odpięciem klipa, no to wtedy albo zdarza mi się łowić bez klipa, nie wiem, zapamiętuję sobie mniej więcej odległość łowienia. Bardzo często też tą odległość łowienia zaznaczam sobie na żyłce markerem. Mam zawsze w szufladzie taki marker, nie wiem czy to będzie widać. Ja go chyba w jakimś budowlanym nawet sklepie kupiłem, czy nie wiem jakie jest przeznaczenie tych markerów, ale można je kupić gdzieś w internecie czy w jakichś marketach i one bardzo dobrze zostawiają ślad na żyłce. Więc na przykład jak łowię z klipem, to zarzucam i powyżej kabłonka sobie zaznaczam taki odcinek, nie wiem, ze 30 cm tym markerem i na przykład zdejmuję z klipa. I jeżeli mam branie, no to później po wyholowaniu ryby wystarczy, że zarzucę zestaw przed siebie, zwinę zestaw do tego znacznika, który jest na żyłce, żeby znowu był przy kabłonku, zaczepiam o klip i mogę drugi raz zarzucić celnie. Ewentualnie, tak jak mówię, no mam mniej więcej też wyczucie, jak łowię blisko, no to nie wiem, bardzo często na łowiskach drugi brzeg się odbija, często tak jest. Że nie wiem, jest odbicie jakichś drzew, domów i na przykład wiem, że muszę zarzucić zestaw na końcówki właśnie tych drzew. No i wtedy to jest mój taki odnośnik i dodatkowo też mam ten znacznik na żyłce, to też mniej więcej wiem, czy znajduje się w tym polu nęcenia. Nieraz to łowienie takie w punkt też nie jest wskazane. Nieraz warto zarzucić zestaw metr dalej, 2 metry w lewo, 2 w prawo, bo to nieraz przynosi dobre brania. Więc znaczenie żyłki. A trzecie to jest to, co wędkarze tu wspomnieli o gumowych klipsach. Natomiast no, ja nie mam muszę przyznać, dużego doświadczenia z gumowymi klipsami. Próbowałem zakładać te gumowe klipsy, tylko nie wiem, czy ja miałem jakieś takie lewe te klipsy, ale zdarzyło mi się, że na przykład jak zarzucałem zestaw i żyłka doleciała do klipa, to ta żyłka mi ścięła po prostu ten gumowy klip, dlatego zrezygnowałem z tych gumowych klipsów, ale znam wielu wędkarzy, którzy właśnie stosują te gumowe klipsy i sobie to chwalą, a gumowy klips działa w ten sposób, znaczy najpierw trzeba bo rozumiem, że jak ktoś się o to zapytał, nigdy nie łowił, to też nie wie, co to jest gumowy klips. Kupuje się gumowe klipsy, trzeba dobrać średnicę tego klipa, tego elementu, który wchodzi w szpulę kołowrotka, do otworka, który jest w szpuli, czyli trzeba zdjąć oryginalny klip ze szpuli i w to miejsce włożyć właśnie ten gumowy klip. I później jak ryba bardzo mocno odjeżdża, no to po prostu ten gumowy klip się poddaje i się tak jakby otwiera i ryba wybiera żyłkę z kołowrotka. No to takie rozwiązania bym proponował. Jest, zawiało. Kosmonauta z Kambodży napisał, do klasyka to paternoster uwielbiam. Co to jest paternoster, ty wiesz? No paternoster to niektórzy tak łowili, ja co sobie tak wyobrażam, że na przykład, nie wiem, taką wielką pętlę wiązali i na przykład krzywo gdzieś obcięli tą pętlę i jedna część to był przypon, a druga tutaj na troczku sobie wisiał ciężarek. No. Bartek Chynowski, mogę zadać panu pytanie? Oczywiście, tak, pisz. Marek Kowalik, Adam, a może do Matrixa? Pomidor. Redaktor 29, witam panowie, siema. Dzień dobry. Marcin, panowie, zróbcie sprostowanie na koniec live'a, bo jutro nikt nie wejdzie na kanał Prestona bez Adama. No ale to wiecie, no to... Życie. No, nie mamy na wszystko wpływu.
Paweł Cześć. Bożenowicz, Adam będzie przedstawicielem w Biedronce, będzie wykładał ryby w lodówkach. Kurna, jeden mnie rozgryzł, no. Hit or miss outdoors. What language is he speaking? Polish. Adam Nowa ksywa Biedrona. Tadeusz Kowal, wszystkiego najlepszego w nowych wyzwaniach wędkarskich. A tak poważnie zabrzmiało. Sławomir Kotulski, witam. Dariusz dobry. Michalski, czy łowiliście kiedyś na bombkę używając kołowrotka z wolnym biegiem, korzystając z wolnego biegu zamiast tylko z hamulca głównego? Ja nigdy nie łowiłem jakoś kołowrotki z wolnym biegiem. Dla mnie to takie wydają się dosyć toporne, więc ja przyznam się, że no nie lubię takich kołowrotków do moich zastosowań. Na pewno są zastosowania dla tych kołowrotków dobre, natomiast do moich zastosowań w ogóle się nie nadają. Ja wolę zdecydowanie poluzować hamulec. Kurde, pierwszy raz musiałem kogoś ukryć na czacie, nie? Pierwszy raz jakąś sytuację miałem. Jakiś gościu coś tam wypisywał. Ty ćpunie, ty pisowcu. Miło się nam pan przedstawił. Sławomir Kotulski, dopiero włączyłem. Dlaczego Adam odchodzi? Sławek, to musisz do końca live'a dostać. Na koniec będzie informacja. O, to ja się też czegoś dowiem. Przemek Nykiel, witam i pozdrawiam. Pozdrawiamy. Kamil, mam gumowe klipsy na każdym kołowrotku, nie wyobrażam sobie łowienia tylko na metalowych. No tak jak mówię, no są wędkarze, którzy to stosują i sobie to chwalą. No ja nie wiem, jakieś miałem te gumowe klipsy takie jakieś chyba lewe, bo zerwałem i już nie wróciłem do nich. Piotr Miara, Preston DF Hydrotex Youth, co pan o nim powie? Czy poleci pan go na wiatr i deszcz? Zależy mi na dobrej wodoodporności. No jeżeli zależy na dobrej, najlepszej wodoodporności, no to w Prestonie najlepszy jest DF Ultra. To jest kombinezon wykonany z materiału największej wodoodporności. Natomiast wysoką odporność, też wodoodporność ma właśnie DF Hydrotech, więc też łowiłem podczas dużego deszczu Nie przemogę. w tym kombinezonie i nie przemokłem, więc częściej stosuję no, DF Ultra, ale w tym DF Hydrotech, no przez to, że kręciliśmy nawet jakieś filmy, no to wykorzystywałem ten kombinezon i też dawał radę. Krzychu, czemu Adam odchodzi z teamu Preston, bo dopiero wszedłem? Krzychu, to są poważne sprawy. Kacper, panie Adamie, ile kilogramów wytrzymałości ma półka XXL Preston? Wiesz w ogóle? Nie mam pojęcia ile. Ja tak jakby tym się nie zajmuję, tylko wiem, że tyle ile ja towaru na nim ustawiam, to zawsze daję radę. Z tym, że bardzo taka ważna sprawa przy tego typu właśnie, nawet nie tylko tej, ale w ogóle przy tego typu półkach. Akurat ta XXL-ka, bo to pewnie pytanie o tą, co ja stosuję. Półkę. Akurat ta XXL-ka, ona jest w zestawie jeszcze z tamtej, jest z nogami, czyli można sobie podeprzeć tą półkę nogami. Ja nie lubię bocznych tacek podpierać nogami. Tak jak widzicie, ta moja z prawej strony nie jest podparta niczym, trzyma się tylko na nogach. Natomiast ta druga jest podparta takimi specjalnymi, nie wiem jak to powiedzieć, podpórki. Takie specjalne uchwyty, które montuje się na nodze. One są takie jak fajka i one podpierają po prostu tą boczną półkę. Tylko jest jedna bardzo ważna rzecz przy tym podpieraniu. A mianowicie, jakbyście tutaj, myślę, że ja mógłbym tu spokojnie postawić ze 2, nawet 3 wiaderka 17-litrowe, takie pełne wody. No może 2, żeby tak nie było żadnych cudów tutaj, bo no kto aż tyle towaru kładzie, ale powiedzmy te 40 kg, jak ja bym tutaj oparł na tym, to ta półka by wytrzymała. Jakbym tak siedział, to by było tak jak teraz podparte, to spokojnie by wytrzymała. Pytanie, co by się stało, jak ja bym teraz zszedł z kosza? No bo można sobie wyobrazić, że jeżeli tu jest obciążenie i ja siedzę na koszu, no to daje radę. Natomiast jak ja bym wstał z kosza, to nie wiem, czy ta masa nie przeciążyłaby całej masy tej konstrukcji, czy by się to nie przewróciło. Więc pod tym względem no jakoś nie obciążam tego kosza bardzo dużymi ciężarami. Znaczy bardzo, no obciążam dużymi, natomiast takimi, że wiem, że ten ciężar, który tutaj ustawię, no nie przeważy całej konstrukcji. Jakub Wojtas pyta, malinowy ten pomidor, czy jak? Malinowe są najlepsze, ja uwielbiam malinowe i koktajlowe jeszcze. Kamil, a jak myślicie, jest już czas, żeby próbować bombkę lub slow sinking?
Kurczę, no why not, nie? No ja jak wybieram się na łowiska specjalne, no to jestem otwarty na wszystkie metody. Trzeba sobie zdawać sprawę, że no każda metoda działa w jakichś określonych warunkach. Slow sinking no to jest świetna metoda, podobnie jak pellet wagler, jeżeli ryby znajdują się w toni. Jeżeli ryby są przy dnie i są chętne do żerowania, no to nie wyobrażam sobie lepszej metody niż metod feeder, no ewentualnie bombka tutaj blisko wędkarza. Natomiast jeżeli ryby się unoszą z jakiegoś powodu, to może być na przykład spowodowane, teraz jest wiosna, trochę cieplejszych dni przyjdzie, wierzchnia warstwa wody robi się troszkę cieplejsza, no i te karpie ciepłolubne, one gdzieś tam lubią się podnieść. Myślę, że wtedy slow sinking bomb będzie świetny. Tak samo bombka, no też płytsza woda robi się bardziej ciepła niż no, ta głębsza woda, więc też ryby gdzieś tam na tą płytszą wodę przepływają, więc też można tam tej bombki próbować. No, trzeba jechać i próbować po prostu. No to tyle, bo tu trochę komentarzy się nazbierało. Bardzo dużo osób Cię przekonuje do zostania w Prestonie. Co z tym zrobisz? Zostaniesz? No to nie ode mnie zależy, Michał, no wiesz o tym. Marcin Maszkało, witam. Jakieś tipy na łowienie jazi na kanale? Mam zawody w Danii, gdzie na 60 metrze wchodzą duże jazie. Jak się do nich dobrać? Ja myślę, że jak duże jazie, to dużo mięsa trzeba im tam podawać. Kastery, białe robaki, czy tam pinki, nie wiem jak duże te jazie są. O, płoteczka będzie. A to ciekawe, nie? Że taki przestój i płoteczka. Nie? Płoteczka, no. Odeszły. Bombo Fliordo, witam Panie Adamie. Szczur, cześć. Cześć. Sławomir Kotulski, na Bank Prima Aprilis. Miki 7712, witam. Jakub Wojtas, cześć. Dzień dobry. Krzychu, na jakim łowisku łowi Adam? Zalew Sulejowski. Paweł Podgórski, 1 kwietnia czy co? Pozdrawiam panowie. No dzisiaj jest 1 kwietnia, to tak nie ma w ogóle wątpliwości. Tak Nie będziemy dyskutować z tym. Lukas 8329. Ładna płoć, nie? ładna, no. Z sercem. Dzięki Adam za odpowiedź i do zobaczenia na następnym w Prestonie. Berlin 01. Czy do żyłki 0,21 mogę zrobić strzałówkę z żyłki 0,30? Oczywiście. Maciek Warsaw Moto. Bierze coś? No teraz akurat złowiłem płotkę, wcześniej jakiegoś leszczyka tutaj też przed kamerą właśnie na live'ie. A wcześniej jak kręciliśmy film, to też rybek troszkę było, więc fajny dzień nad wodą. Tomasz Kwas. Prima aprilisowe podejście. Kosmonauta z Kambodży. Mi gumowy klips często gubił zaklipowane miejsce, a mapowski ACS tak samo, więc przestałem bawić się w te nowinki z klipami i łowię oryginalnymi. Preston traci takiego mistrza feedera i wspaniałego operatora filmowego. Konkurencja czeka. A to oni mnie już też wywalili. Michał Wąsowski. Czy na ten dystans najlepiej koszyk open window? Moment. Jaki dystans? Ja już trochę... No może pan pytał tam o te 50 metrów, tak? No właśnie, czekaj, zaraz przewinę do góry i Ci powiem, czy tak. No ja do takiego łowienia używam 2 rodzajów koszyczków. Pierwsze to jest, zresztą zaraz zaprezentuję tutaj, wezmę tylko wędkę, odłożę. Pierwszy to jest właśnie open window. Drugi to jest taki koszyczek Hex Mesh Bullet. To są dwa typy koszyczków, które używam do łowienia powiedzmy takiego dystansowego. Chodzi o to, żeby koszyczek miał obciążenie umieszczone na dole, czyli tak jak tutaj w bulecie jest zbite obciążenie i bardzo ładnie ciągnie ten koszyczek, on bardzo dobrze zachowuje się w powietrzu, nie jest podatny na jakieś tam myszkowanie w powietrzu, tylko leci prosto do celu, ale ten koszyczek lepiej uwalnia zawartość jak open window. Znowu open window myślę, że jest jeszcze bardziej celnym koszyczkiem, też ma umieszczone tutaj u dołu obciążenie, no i lepiej transportuje zawartość na dno, chociaż też można tak tutaj ten koszyczek nabić, że też gdzieś jakąś tam smuszkę w toni pozostawi. Czyli dla mnie 2 te rodzaje koszyczków do łowienia dystansowego. Joda. Pan Adam odchodzi, dlatego że Preston nie jest już innovation. Marcin Wojda, witam wszystkich. Dzień dobry. Wiechu, dlaczego Pan Adam odchodzi z Prestona?
Wiechu, to nie jest temat na teraz. Adam pewnie na swoim kanale kiedyś powie. Marek Kowalik, skąd Adam pozyskuje tak zwanego gnojaka, nie dendrobenę? Można jakiś namiar? Nie podam swojego adresu, ja mam kompostownik koło domu. Z Bizus, witam panowie, Kij Supera 12 stóp, pierwsza klasa, czas na kołowrotek, dzięki za polecenie. Cała przyjemność po naszej A stronie. to Adam, baw się Adam. dobrze, Adamie. pozdrawiamy. No, a tak w ogóle brało coś? No kurczę, wiecie co, no, podczas filmu to brało, no teraz wiadomo, no gadamy, ja tu muszę, Adam, weź tam skup się na nęceniu, możesz patrzeć na szczytówkę. Nusek, czy na taką porę jak teraz lepiej dodać Jokersa do zanęty, czy nie? Kurczę, to zależy od ryb i to trzeba sprawdzać, bo są takie okresy, że Jokers jest nieodzowny, szczególnie na leszcze. One go uwielbiają i bez niego no, nie wyobrażam sobie łowienia. Natomiast też miałem takie momenty, że próbowałem tym Jokersem nęcić i nic się nie stało i nagle zacząłem nęcić, nie wiem, białymi robakami na przykład. I to bardzo obficie białymi robakami, albo pinkami, albo dendrobenami czy kasterami. I nagle łowisko ożywało i trzeba było na haczyk też dużą przynętę zakładać, więc myślę, że cały czas trzeba mieć otwartą głowę, no i próbować. No, też Jokers, tak jak mówię, to jest świetny dodatek do zanęty, szczególnie na leszcze, one go uwielbiają. Natomiast nieraz potrafi też popsuć łowisko. Jeżeli występują jakieś drobne rybki typu jazgarki czy okonie, no to na niektórych łowiskach ten Jokers może wręcz przeszkadzać, więc... Aż profi, jestem i witam się z wami wszystkimi. Dzień dobry. Szef Igor, bardzo dobrze, że odchodzi z Prestona, teraz spinning w rękę albo sumy, pozdro. O, to by było, co? Daniel Gula, podobno odchodzi, bo się ogolić nie chciał i kosa z operatorem kamery. Nie, my z Michałem to kosy nie mamy. Artur Kurkiewicz, witam serdecznie. Mirek, czy któryś model półki bocznej z parawanem zapinanej na dwie nogi pasuje rozstawem do krzesła Ignition Feeder Chair Combo? Trudne pytanie, ja No. nie wiem. No ja teraz też nie wiem. Chyba trzeba by było w sklepach wędkarskich o takie rzeczy pytać. W tych sklepach, co mają, jaki tam jest... Jaka Nie tam chcemy jest... Cię wprowadzić w błąd. Aż profi, Adaś, podmuchaj w tą rurę jeszcze raz, może słonie przepłyną. To nie ja dmuchałem. To drugi Adaś dmuchał. Micken, Adam, nie boisz się tak blisko wody siedzieć? Co jeśli szczupak król wód podpłynie i odgryzie Ci kończyny? Nie, tu za płytka woda jest. Tam król wód to sobie tam na głębokiej wodzie. Zbiera tam teraz 3 łabędzie pływały, już jest jeden. Bambo Florido, jak najlepiej przygotować się na Amura? O, to takie dla mnie trochę egzotyczne łowienie, muszę przyznać. Łowienie amurów. Ale z tego, co tak słyszałem od ludzi, którzy polują na amury, no to po pierwsze to jest ryba ciepłolubna, więc w ciepłych porach roku czy w ciepłych miesiącach łatwiej o te amury. No i amur to jest taka ryba, która zjada bardzo dużo towaru, więc słyszałem, że ci, co łowią te amury, to nęcą w olbrzymich ilościach kukurydzą taką gotowaną, orzechem tygrysim, nie wiem co tam jeszcze jest podawane, natomiast amury to są żarłoki, więc tam jakieś delikatne nęcenie się nie sprawdza, tylko raczej długoterminowe, długo takie kilkudniowe i grube, naprawdę grube. Jak ja tam słyszałem, że potrafili, nie wiem, wywieźć na przykład wiaderko całe albo jeszcze lepiej na raz i za chwilę znowu wiaderko i gdzieś tam później z kamerą sprawdzali, to po jakimś czasie się okazało, że tam na dnie było już pusto, bo już te amury wszystko pozjadały, więc... Ja miałem znajomego, nie pamiętam jak się nazywał, co mówił, że zakładał kawałek trzciny normalnie na ten i amur tu wiesz. Nie wiem, Ja kiedyś na własne oczy widziałem, jak amur podpływa po trzcinowisko i taka zwisa taka trzcinka do wody, tak tyle jest jej w wodzie, podpływa i tylko widać. I cała trzcinka. Ups. I nie ma trzcinki. Kurde, mnie to jakby nie przypuszczałem, że tyle ludzi będzie pisało tak dosyć poważnie na ten temat. Mamy 35 minutę live'a i myślę, że możemy jakby powiedzieć, że to oczywiście jest prima aprilisowy żart, nie? Żebyście sobie nie myśleli.
Ale Prawda? to chyba ty o czymś nie wiesz. A, kurczę, to jednak nie. Nie no, Prima Aprilis, Nie, no, słuchajcie, oczywiście Prima Aprilis, oczywiście, że Prima Aprilis. No także spokojnie, ale tytuł dalej bangla, więc będą ludzie wchodzić. Marek Kowalik, czy koszyk Open Window jest odpowiedni do podawania robactwa w czystej glinie rzecznej lub na rzece, na przykład Odra? Trzeba to sprawdzić i myślę, że może to zadziałać bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby był na tyle ciężki, żeby ten nurt go nie przestawiał i tylko tyle. Ja w zeszłym roku, jak były zawody Grand Prix Polski na Odrze w Szczecinie, to z powodzeniem łowiłem właśnie na Open Windowy tam w tej Odrze. No, głęboka woda, ale była na tyle, ten uciąg nie był na tyle mocny, że jak zarzuciłem, nie wiem, 45 czy 60 gramowy Open Window, to on spadł na dno i był na tym dnie, nie był przenoszony przez nurt. Więc jeżeli nurt go nie przestawia, to dlaczego nie? Marcin Maszkało, Adam, jak podać dużą ilość mięsa na 60 metr pod tej jazie? Czy użyć może gumy arabskiej do sklejenia ich i pakować w koszyk? Co byś doradził? No, gumą arabską no to możemy jedynie skleić białe robaki. Kastery czy dendrobeny, no ja nie znam takiego sposobu, żeby skleić te robaki. Myślę, że koszyk Open Window, no. Po prostu XL Open Window i tyle. Tu nie ma tutaj, myślę, innej opcji, bo on najlepiej będzie transportował. No chyba, że ktoś ma naprawdę bardzo mocną wędkę, no to można i szklanką te robaki podawać. Oczywiście, żeby te robaki nam nie uciekały z tego koszyczka, to można użyć topione robaki, żeby one nie ruszały się i nie wychodziły z koszyczka. Jeżeli się używa białe czy pinki. I tyle. Rafał Karolewski, witam, mam takie pytanko. Czy można jeszcze gdzieś kupić wędzisko Ascension 360 do 60 gramów, bo rozumiem, że ich już nie będzie w sprzedaży. Słuchajcie, nie ma jakiejś oficjalnej informacji, nie, że nie będzie w sprzedaży. No ale ja od wielu wędkarzy słyszę, że mają problem, żeby to wędzisko kupić, więc ja też nie słyszałem takiej oficjalnej informacji, natomiast no, też nie widziałem w sklepach tych wędzisk. Może problem dostępnością. A na rynku wtórnym, no myślę, że kurde, jakieś sklepy na 200% na pewno mają też na samych. No ja powiem Ci, ktoś tam mnie zagadywał, to sprawdzałem, to nie idzie znaleźć. No. Chyba, że są sklepy takie stacjonarne, które gdzieś mają, a na przykład w sieci nie ma informacji o tym, że mają takie wędziska. Może być. Kurczę, muszę coś zadziałać, bo tutaj się taka cisza zrobiła. Ryszard Gawełda, siema. Dariusz Michalski, Adam, czy możesz powiedzieć, kiedy stosować koszyki flat, kiedy banjo, a kiedy pellet feeder? No tutaj co mam pod tą nogą, to pewnie banjo byś nie zastosował, co? Nie, myślę, że to nam się tak wydaje, że to niedobrze się trzyma dna, a myślę, że się by dobrze trzymało. Dobra, założę teraz gnojaczki. Może one teraz jakoś rozruszają tutaj to łowisko. Zaraz wrócę do gadania. Ktoś napisał, sklep drapieżnik twierdzi, że seria Ascension została już wycofana. No to ja bym im wierzył, bo oni są bardzo dobrze poinformowani. Myślę, że lepiej ode mnie. Szczęsny wbił, Szczęsny powiedział cześć. Siema Wojtek. Tak, a to Wojtek? No No to nie, śmieję się. czesny fumador, czesny fumador. Tak śpiewali, ja słyszałem. Wiem. Dobra, no podajniki flat, no to są takie najbardziej popularne i chyba moje ulubione podajniki do łowienia, powiedzmy metody. Ja te wszystkie rodzaje łowienia będę nazywał metodą, żeby już jakoś nie mieszać. Więc ja je najbardziej lubię. One bardzo ładnie, tak jakby się obsypują, dosyć szerokie. Ta część, która się rozsypie, jest no dosyć szeroka. Jeśli chodzi o banjo, to, co zaprezentowane jest w banjo, już tak szeroko się nie rozsypie. W banjo też możemy, wydaje mi się, łatwiej zadbać o to, żeby przynęta znajdowała się na tej kubce. Dzięki temu, że są bandy, no to tak jak wspomniałem, ten podajnik się nie obsypuje i lepiej trzyma tą naszą przynętę haczykową. Ona tak szybko nie ucieka z tej kubki. No i banjo to jest taki koszyczek, który świetnie lata. To jest no,
Dużo dalej według mnie można zarzucać koszyczkiem typu banjo niż koszyczkiem typu flat. On też, no dzięki temu, że ma te bandy, lepiej transportuje zawartość na dno, ale to też zależy od przygotowania peletu. Jeśli odpowiednio się ten pelet sklei, no to nawet jak jest kilka metrów wody, no to też podajnikiem flat można na dużą głębokość tą zawartość transportować. A jeśli chodzi o pelet feeder, przyznam się, że ja bardzo rzadko na ten podajnik łowiłem i jakoś ja nie widzę, w moim wędkowaniu to nie widzę zastosowania dla tego podajnika. Jakoś go się nie nauczyłem. Znam wędkarzy, którzy bardzo lubią stosować ten podajnik. Mnie jakoś on nie odpowiada. Nie odpowiada, więc ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy on jest taki dobry. Ja lubię flat, ewentualnie właśnie banjo XR, który świetnie lata. Więc ja stawiam na te dwa podajniki. Jak blisko to klasyczny flat, jak daleko trzeba miotnąć, no to wtedy banjo XR. Rafał Snopek, witam wszystkich. Co tam ciekawego? Adaś kawę ma? No nie mam właśnie kawy, wypiłem już wszystko. W ogóle z kawą to dzisiaj jaja były. Mieszkaliśmy w jakimś dworku. Okazało się, że wyjeżdżaliśmy tam rano, zanim jeszcze tam duchy powstawały w tym domku. Przygotowali nam jedzenie, natomiast nie było żadnego czajnika i kurczę, problem był z gorącą wodą. Dopiero uprzejma pani z Dino, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jakby kiedyś to widziała. Poprosiłem ją, żeby zalała mi termos gorącą wodą i dzięki niej miałem kawę, ale już jej nie mam, bo wypiłem. Domek 420, elo. Cześć. Michał Koryń, czyli zamiast Ascensiona powinniśmy zaraz spodziewać się następnej serii. Ciekawe, kiedy wyjdzie następca Monster X. Planuję kupić Monster X, ale nie wiem, czy poczekać na następną serię. Może się nam wierzyć lub nie, ale my naprawdę tego nie wiemy. Potwierdzam. Mimo, że prima aprilis, ale ja to nie są potwierdzam. żarty. My tego nie wiemy. Nie wiemy. Bombo Florido pyta, kiedy lepiej łowić na koszyk, a kiedy na metodę? Ale dziwne pytanie. Nie, no to nie jest dziwne pytanie. Myślę, że no metod feeder to jest taki sposób na wędkowanie. Na pewno na łowiskach komercyjnych zdecydowanie polecam metodę. Czyli jak ktoś jeździ na łowiskach, gdzie są karpie, no to ja bym postawił na metodę. To jest zdecydowanie skuteczny, bardziej skuteczny sposób, lepsza prezentacja przynęty niż feeder klasyczny. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, wody otwarte, no to myślę, że to zależy też od preferencji. Ja na przykład uwielbiam klasyka. Dla mnie klasyk no to jest najprzyjemniejsza forma wędkowania. I jak mam wybrać, czy łowić na klasyka, czy na metodę na wodzie otwartej, wybiorę klasyka, bo sprawia mi to większą frajdę. Ryba złowiona na klasyka po prostu sprawia mi większą frajdę, bo mam wrażenie, że ta metoda jest trudniejsza, no bardziej wymagająca, przynajmniej dla mnie. A kiedy na metodę? No, są takie momenty, dużo tych miesięcy w roku jest, gdzie ryby lepiej żerują i no wybierają duże przynęty, więc wtedy metoda jest fajna. No nie trzeba do metody, nie wiem, zajmować się robakami, dbać o te robaki, kupować przed każdym wyjazdem na ryby i tak dalej. Wystarczy mieć ze sobą, nie wiem, jakąś pojemnik z peletem, pojemnik z jakąś zanętą, troszkę dumbbellsików, czy tam jakichś waftersów i tyle. I można jechać nad wodę bez jakiegoś wielkiego przygotowania, tylko zabrać trzeba ze sobą torbę, która zawiera cały ten sprzęt. Więc metoda jest taka, powiedzmy, prostsza w przygotowaniu. Ale jak są takie momenty, że ryby są chimeryczne i nie wiem, no biorą na 2-3 ochotki, no to na klasyka Masz tam bąka. Trzmiela. Poleciał. to mały, to trzmielec będzie. Trzmielec. No to na klasyka można tą rybę przechytrzyć, łowiąc malutkim haczykiem na te 2-3 ochotki, a na metodę ta ryba najprawdopodobniej nie weźmie. No ja kilka razy miałem takie, nawet jest film na kanale Prestona, gdzie porównywałem w tym samym łowisku. Miałem leszcze, łowiłem na klasyka, był praktycznie zarzut, 3 minuty brał leszcz, zarzut następny po 5 minutach brał leszcz i te brania leszczy były regularne. W to miejsce zarzucałem metodę, przez pół godziny ją przerzucałem i nawet nie miałem dotknięcia. Brałem później bez żadnego... A to było łowisko, gdzie są karpie i ludzie na metodę łowią. Nie? Tak, tak. Tylko to był taki okres, że one chciały po prostu małych przynęt. One były chimeryczne, ich nie interesowały te większe przynęty. I tyle.
Więc nie jestem w stanie tak powiedzieć, czy dzisiaj tak, a jutro tak. To na pewno latem metoda będzie bardzo skuteczna, no bo to jest taki sposób wędkowania, gdy te ryby chcą większych przynęt, no to działa. Marek Kowalik, czy na zawodach zdarza się Panu wkrajać dużą ilość gnojaka, czy raczej szkoda i zakłada Pan tylko na haczyk? Czekaj, ja się... Ja nie przypominam bliżej. sobie, o tu Michał jakieś fikołki robi. Nie, bo słońce, wiesz co świeci. I tak będzie lepiej Cię widać po prostu. Ja bardzo dawno Co się temu, jeszcze zapadło? za czasów spławikowych, używałem gnojaków do cięcia. Natomiast muszę się przyznać, że od wielu, wielu lat to, co tnę i podaję w koszyczku, to jest dendrobena. Ja nie używam gnojaków do cięcia. Gnojaki mam jedynie, to jest moja przynęta haczykowa. Natomiast to, co idzie do koszyczka, to są dendrobeny. Mradek 99. Cześć, czy wędka do 70 gramów wytrzyma, żeby wyrzucić koszyk do nęcenia mały preston na 30 metrów, żeby nie rozkładać dodatkowego wędziska? Jaka wędka? Poczekaj, jeszcze raz. Czy wędka do 70 gramów No. wytrzyma, żeby wyrzucić koszyk do nęcenia mały prestona na 30 metrów, żeby nie rozkładać dodatkowego wędziska? Nie wiem, co to jest mały koszyk prestona. Czy to jest ten, co zakłada się na trzonek na 30 metrów? No. Jeżeli to jest ten, który zakłada się na trzonek zamiast podajnika, ten mniejszy, to spokojnie wytrzyma. To nie ma się w ogóle czym przejmować. No ja z kolei myślę, że może chodzi o to otwarte, to klasyka. No to nie wiem, ale myślę, że wytrzyma. Wędzisko do 70 gramów to już jest duża moc, a no 30 metrów to nie jest jakiś wymagający dystans, więc myślę, że spokojnie powinno wytrzymać. Wędkarstwo Maciej Potrawiak. Czy szczytówki do wędek prestona po gwarancji są dostępne na przykład po 3-4 latach od zakupu? Łoboć. Proszę zapytać w sklepach wędkarskich. Tu też wspominał drapieżnika, to myślę, że też będą wiedzieć, także tak będzie bezpiecznie. Takie sklepy, które mają dużą ofertę prestona, no oni będą wiedzieć. Oni naprawdę wiedzą lepiej ode mnie. Oni znają stany magazynowe, wiedzą kiedy coś wejdzie i tak dalej. Ja takich danych nie mam. Paweł Zawistek, wyłowiliście coś? Adaś, weź tą sypnij. No właśnie, ja muszę chyba po większy koszyczek iść. Opuszczę Was na sekundę, bo tutaj widzę nie mam. FPU Grzebinoga, siemanko. Te mikrofony ponoć trzymają 50 metrów. Tak było napisane w opisie. Robert Papuziński, witam Adam Michał. Siema. Cześć. Such a jerk custom lures. Witajcie i połamania kija, tylko słucham, bo muszę patrzeć na własną szczytówkę. Połamania. Janosik, witam. Ile ryb złowiłeś i w jakiej porze roku najlepiej polujesz? Pozdrowienia ze Szwecji. Chyba mogę powiedzieć, że kilkadziesiąt ryb złowiłem takich, No. powiedzmy, przyzwoitych leszczy. Mam na liczniku 13, a oprócz tego jeszcze było kilkadziesiąt płotek. Mateusz Kujawski, siema panowie. Cześć Mateuszu. Airfix KS, jak tam temperatura wody jest obecnie? Czekaj, włożę rękę. Około 10, 8. Nie wiemy, ale zimna ta woda jest. Kurczę, ja jeszcze jedną rzecz, Michał, bym sprawdził. Dajcie mi jeszcze jedną. Mamy dużo czasu? No jeszcze mamy 53 minuty. Bo ja łowiłem bardzo dużym haczykiem i one brały. Ja jeszcze spróbuję założyć mniejszy haczyczek po prostu i zobaczymy, czy to nie jest kwestia tego wielkiego haka, bo naprawdę teraz miałem 10 haczyk i one brały. A nie biorą płotki, a tutaj było tak, że jak nie było leszczy, to były płotki. Tak. Więc taka... Rysiek CH, witam. Elbryk Dziędziela, pan Adam odchodzi z Prestona, a ja zmieniam tematykę swoich kanałów wędkarskich na męskie tańce, na rurce, w spódniczce, strawy i frędzlami na sutkach na owłosionej klacie. Życzę im powodzenia. Będziemy mieli podobny content. Przemysław Tomaszewski, witam panowie. Jaką wędkę do nęcenia polecicie? Dzięki. Monster Bait Up Feeder. Nie, to nie Monster. Bait Up Feeder Extreme. Bait Up Feeder Extreme. O, Michał mnie tu wyprostował i ma rację. Andrzej i 1969. Pozdrawiam. Jaką wędkę polecisz do metody? Głównie karpie 4-8 kg. Głównie łowiska komercyjne, jeziora silne, ryby, szybkie łowienie. Dzięki. A jak daleko? Proszę powiedzieć, jaki dystans. To dosyć istotne. Witek pyta się, gdzie jesteśmy. Zalew Sulejowski.
Bambo Florido, jak często odpalacie live'a? To zależy, jak często się widzimy, no. Teraz jakoś ogólnie często, bo się często widzimy. Ale tak naprawdę wiecie, no postaramy się jutro coś tam odpalić, jak będzie chwila. Widzimy się z Adamem jeszcze w przyszłym tygodniu na 2 dni, więc myślę, że raz na pewno odpalimy, może 2 razy. A potem tak naprawdę szykuje się dłuższa przerwa, więc dłuższa przerwa od live'ów. No. Marek Kowalik, czy na zawodach na wolno płynącej dużej rzece, na przykład Odrę we Wrocławiu, zawsze robi Pan wałki mocno klejone bentonitem? Nie. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w wolno płynącej rzece woda przy dnie stoi. Ja mam wrażenie, że w takich zbiornikach nieraz jest większy uciąg niż w rzece Odrze, takiej, która ma 5 metrów wody. Tam 100% stoi na dnie, a tu 100% jest taki uciąg, że ciężarek, znaczy może nie przestawia, ale dzieje się na dnie. Robert Buziński, jak tam Preston podwójne topy dotyczki od kiedy wprowadza? Ja słyszałem, że od maja w sklepach. Ja też słyszałem, tylko nie wiadomo w którym roku. Fider Carp Silesia. Uwielbiam Was za to, co robicie. Super robota, panowie. Pozdrawiam ze Śląska. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, miło. dziękujemy. Such a Jerry Custom Lures. Też miałem dobre brania co 2-3 minuty. Odkąd wyszło słońce 20 minut temu, brania kompletnie ustały. No ale u nas też to słońce No, powiem ci, bez jaj. trochę. Wyszło słońce i się skończyły ryby, nie? Dystans 30-50 metrów. 30-50. Polecam kij Monster X 11 stóp. To jest 3,30 do 50 gramów. Przemysław Tomaszewski. Sugerowany Bite Up Extreme Feeder Extreme. Na ile LBS byś odkreślił? Absolutnie nie mam zielonego pojęcia. Ciężko powiedzieć, nie? Naprawdę, nie mam takiego doświadczenia, bo ja nigdy nie łowiłem karpiówkami czy takimi wędziskami, które by były opisane w LBS-ach, więc nie mam porównania. Mateusz Kujawski. Powiedz Powiedz czemu. dla Adama, że od 1 kwietnia otwierają łowisko Zakrzewsko 2 w Pasłęku. Zapraszam. Zakrzewko 2. My tam kurczę mieliśmy przyjechać, nie? No, Tam coś tam, Adam usłyszał. coś tam mieliśmy, no. Słuchajcie, znowu muszę odejść, bo mi się gorąco zrobiło, muszę czapę zdjąć. Mateusz, a weź napisz, a na przykład w przyszłym tygodniu to jest dobry termin, żeby tam jechać, czy to jest niedobry termin, żeby tam jechać? Jakbyś mógł napisać, bo my w przyszłym tygodniu będziemy tam mniej więcej na północy Polski. Mamy co prawda inne łowiska w planach, ale plany zawsze można zmienić. Adeki One, gdzie łowicie panowie? Zalew Sulejowski. Eldridge Niedziela, teraz już poważnie. Czy pan Adam stosuje na komercjach belkę do siatek Preston i potrafi wskazać jej zalety w porównaniu do innych? Stoję przed wyborem takowego sprzętu. No ja nie wyobrażam sobie na komercji, żeby łowić bez takiej belki, więc jak najbardziej, oczywiście, że tak. Już teraz coraz więcej komercji wprowadza limity siatkowe, myślę, że to będzie norma, więc no nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć belki. Jakie są zalety? Łatwy montaż, pewnie trzymają siatkę, więc naprawdę to jest świetny produkt. Mówię o tej belce montowanej na 2 nogi. A nie tej takiej na 7 czy 10 siatek, no bo w polskich warunkach to jest może niepotrzebne, no chyba, że ktoś tyle potrzebuje. Nie wiem, może na maślance, jak tam łowią ponad tam 100 na kg maślance ryb by i się mogło 20 przydać. kg limit siatkowy, no to może rzeczywiście, że tak. Ale ja stosuję tą tradycyjną belkę. Na nodze mam już uchwyty założone, więc jak chcę tylko belkę zamontować, tylko w tych uchwytach otwieram klipy, wsuwam, zamykam i mam już belkę gotową. Podobnie siatkę. W siatce mam już kosteczki, Opa. Ja nie przekręcę. ale łabędzi. Ty ile ich To jest? kilkadziesiąt, nie? 2, 4, 5, 6, 7, 8. No ze 30, Może 40. spokojnie, no. Tyle łabędzi to ja nie widziałem. Ja też. Nie. A słyszysz to? Słyszysz? Łabędzi śpiew. Tak, No. ale one jeszcze lecą, patrz. Ja słyszałem właśnie, że jeszcze lecą. Tam odwrócę. Zobaczcie, ile łabędzi. Tylko bez głupot mi tu nad głową. O, ale pięknie. Kurczę. Czy ja odpowiedziałem na wszystkie pytania? Nie. To cały czas Ale są nie, w pytania. sensie na to, co Tak. zadałeś. Piotr Ingielewicz, Adam, atomizer wpadł Ci do wody. Znabrałeś mnie.
Oskar Kunicki, cześć Adam. Czy jak kupujesz szczytówki, to dobierasz do modelu wędki, czy patrzysz na rozmiar i średnicę? Zakładam, że Monster X pasuje do Dura czy Ascension. Patrzę na średnicę. To zależy. No ja przez to, że no dosyć często wędkuję, no to już mam jakieś tam swoje, powiedzmy, ulubione szczytówki. I na przykład jak łowię wędziskiem Supera X do 60 gramów 12-stopowym i zarzucam zestaw na 50 metrów, czy łowię w rzece koszyczkami 40-60 gramów, no to wybieram szczytówki oryginalne właśnie od Super X, 1,5 uncji. No jak jest bardzo duży uciąg, to nawet nie boję się 2-uncjowych. Czy ja łowię na przykład daleko na metodę, to też 2-uncjowe oryginalne szczytówki. Ale gdy łowię na przykład 11-stopową Super Mix i wiem, że będą delikatnie brały ryby, no to wtedy sięgam po szczytówki Ascension 0,7 albo pół uncji. Ale no te szczytówki, patrzę na to, żeby baza się zgadzała, czyli ta średnica 2,5 mm, bo praktycznie większość wędek Prestona ma 2,5 mm bazę, ale też patrzę na długość tych szczytówek. Więc no Preston akurat od Ascension i od Supera X, no te szczytówki mają no, praktycznie tę samą długość. Słońce zachodzi, będą brały. Kurczę, miałem jakieś wskazania tutaj, tak jakby były jakieś obciery, ale bez... Działami 4-4. Siemanko, tu Szambiarz. Mordo, nie odchodź, pozdrawiam. Dobra mordo, zostaje. Przekonałeś. Adrian Dudek, jaki koszt do podbieraka polecacie na karpie 3,8 kg? Miałem obgryzione robaki, tak. Jeszcze raz. Jaki koszt do podbieraka polecacie na karpie 3,8 kg? Albo karp XS najmniejszy, nie wiem, tam chyba jest 18 cali albo 20 cali, któryś nie, tam jest 20-22. No to 20-calowy karp XS, ewentualnie ze starszych modeli ja bardzo lubię Match Landing Net, to się nazywa chyba. Też bardzo, bardzo fajny. Bardzo fajna czasza do podbieraka, bo to o czaszę chodzi, tak? Tak. Chyba. Jaki koszt, tak. No. No kosz. Awek, szkoda, że Cię nie będzie na hucie w sobotę na flagmanie. Byłby trening przed Robinsonem. Ja to chyba z Robinsonem to już sobie daruję w tym roku. O tym łabędzim śpiewie wspomniałem, więc ja też tam wykonałem łabędzi śpiew i już chyba na ten rok sezon sobie daruję. Elwir Dziędziela, dziękuję bardzo. Chodzi właśnie o tę na dwie nogi. Świetny produkt, naprawdę świetny produkt. Tu też ktoś nam pyta się, pisze coś to myślą, że po turecku. We don't understand you. Marek Kowalik, co stosuje Pan jako support pod szczycę do podbieraka? Preston może zaprojektowałby takie akcesoriów dedykowane do właśnie tego celu. Support pod szczycę, tak jak tutaj mam? Tak, chyba to. No. Czekaj, z czego to jest? A, już To jest wiem. jakiś uchwyt. Moje słońce zaszło i... I jest ryba. To jest... akurat wykorzystałem tutaj taki uchwycik, który jest w zestawie do tej, nie wiem jak to się nazywa fachowo, taką podpórkę do półki bocznej i ona jest z wysuwanym takim elementem i tam w tym zestawie jest właśnie taki kruciec. A Stadziołek pisze, że to jest uchwyt od parasolki. No nie do końca. Nie. To taka kombina moja jest. Co, leszczyk? No tak wygląda. Chciałbym powiedzieć, że leszczyk, ale no leszczyk będzie. Idzie leszczyk, przeszedł dreszczyk. Ale z haczykiem zjechałem, nie donęcałem jak widziałeś. Miałem wcześniej obgryzione te robaki, tak jakby one, to ciekawe, bo wcześniej naprawdę łowiłem na 10 ochotek wielkim hakiem. Ja Was generalnie przepraszam, że ja nie będę tam latał z tą kamerą, ale wystarczy tylko, że jak przesunąłem kamerę na łabędzie, to mi zasięg do jednej kreski LT zjechał, nie? Michał Będzie po musiał prostu- chuchać w ekran. Taka rybka. Elbry Niedziela, muszę zadbać o szczytówki do mojego Ascensiona. Jak seria okaże się schodzącą, to szczytówki znikną ze sklepów jak masło w markecie.
No, to dobry pomysł. Jerzy Prękiel, witam, jak pan odejdzie, to co ja będę oglądał? Będą następni, podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Stary ziołek, ale jest taki uchwyt, który podpiera półkę i ma jeszcze uchwyt do parasolki. Tak. I to jest właśnie ten element. Znaczy, w tym elemencie się montuje ten kruciec właśnie, który ja tam mam. Bambo Florido, dlaczego holując rybę trzyma pan kołowrotek jednym palcem? To jest wyższa szkoła jazdy. Nie, zaraz wytłumaczę pewnie, o co chodzi. Znaczy, może dla niektórych to jest wyższa szkoła jazdy. Chodzi o to, że tu... Mogę ci przerwać? Ja ostatnio to na TikToka wrzucałem, jak z maślanki, jak łowiliśmy i tam ten karp ci wiesz, tak i to jak łama moje palce, nie? I tam ludzie w komentarzach, temu panu to się chyba kołowrotek zepsuł. Słuchajcie, to jest takie moje przyzwyczajenie. No, używam markowych kołowrotków Prestona, więc te wszystkie kołowrotki, możecie mi wierzyć, one mają naprawdę bardzo sprawne hamulce. Natomiast chodzi o to, bo to chodzi o to, że ja tutaj sobie palcem przytrzymuję, tak? Rotor, żeby mi się nie obracał. Chodzi o to, że jak ja holuję rybę, to wyłączam blokadę rotora, czyli jak tutaj wyłączę, na dole jest, wyłączę blokadę, no to rotor, tak jakbym tego nie trzymał i podnosił rybę wędziskiem, no to by mi tak jakby kołowrotek oddawał żyłkę. Robię to po to, że mam tu zwolniony ten rotor. Jak mi ryba zacznie odjeżdżać, to ja nie korzystam z hamulca tutaj tego, żeby mi ze szpuli się wysuwała żyłka, tylko po prostu rotor mi się obraca. Na tej zasadzie to działa. A robię to po to, żeby mi się po prostu linka nie skręcała. Dlaczego ty się śmiejesz? Głośno. No to wiosna jest, no. Ale nie wiem, czy on nie przyszła tutaj specjalnie i nie gdakała, żeby się rzucił tam tak temu łabędziowi. Nie, ona się z facetem porozumiewa. Zobacz, tam ma swojego samca. No i chodzi o to, żeby jeżeli jest ustawiony hamulec i żyłka się wysnuwa z hamulca, to przy takim wysunięciu żyłki i nawinięciu na kołowrotek i wysunięciu i nawinięciu, to linka, kurczę, przepilnować, to linka się skręca. I no ja dużo łowię, trochę tych ryb holuję, więc przy każdym holu takiej dużej ryby to po kilku dniach czy po kilku wyprawach miałbym skręconą żyłkę po prostu. To pamiętasz, jak na Zezuju ja usiadłem albo Patrycja, nie? I było te... No Patrycja usiadła, to w połowie musieliśmy nową Tak. żyłkę nawijać, bo Tak, się nie dało tak. tego już odzyskać, już była Bo tak tam- skręcona żyłka. No, to były takie wywijasy po 10-20 metrów, nie? No, Albo no, więcej. no i co chwila... I to pół wędkowania, chodzi, tylko pół o to wędkowania chodzi. żyłka tak skręcona, że masakra, nie? Także kołowrotki działają. Elbry Dziędziera, dobry uchwyt sztycy to zwykła fajka i mały tulipan do topów utyczki. No można tam, różne są sposoby, no wędkarze sobie zawsze poradzą. Marek Kowalik, jakie następne zawody w kalendarzu? Czy będzie może relacja wideo na kanale lub Adama? Na kanale Prestona lub Adama? Dobra, to dwa pytania, więc odpowiem po kolei. Kiedy najbliższe? Najbliższe zawody mam w tę niedzielę na Wykrocie. To są zawody okręgu mazowieckiego, federowe, pierwsze takie okręgowe. Czy to Grand Prix, tak? Czy co? Grand Prix czy Mistrzostwa Okręgu, bo u nas jest to tak jakby to Grand Prix to jest jako... A chociaż nie, my mamy Mistrzostwa. Tak, zawody Grand Prix Okręgu. Grand Prix Okręgu Mazowieckiego, pierwsze zawody. Więc to jest pierwsza impreza. Słuchajcie, czy będzie relacja? No, w związku z tym, że na kanale Prestona te relacje, czy treningi moje przed zawodami, no nie cieszyły się jakimś tam dużą oglądalnością, no to Preston podjął decyzję, żeby tego nie kontynuować, no bo to nie spotkało się z uznaniem widzów, więc projekt zgasł. Natomiast na moim kanale muszę się przyznać, że ja już kilka razy w tym roku, 2 razy próbowałem, zabrałem ze sobą kamerę, mam nagrane filmy, natomiast no ja szanuję wasz czas. No to nie są takie filmy, nie wiem, no tam nie ma za dużo merytorycznych rzeczy, no bo co z tego, że ja gadam, że nęcę tak, używam takiego sprzętu, jak na potwierdzenie tego, co mówię, nie ma ryb. No to tak jakby, no jestem dla was niewiarygodną osobą, więc dla mnie to jest
no szkoda tego oglądającego, żeby mu puszczać filmy o takich farmazonach, a mnie nie zależy, żeby puszczać filmy tylko po to, żeby się znalazły w sieci, no bo to nie o to chodzi, no. Także nie wiem, no postaram się, chyba ze sobą zabiorę kamerkę i może jakiś materiał powstanie, ale nie wiem, czy on ujrzy światło dzienne, to zależy, czy złowię ryby na tyle, żebym uznał, że to jest warte, żeby komukolwiek to pokazywać. No na Robinsonie 2 tury nagrywałem, natomiast materiał pójdzie kulka, kosz, delay, forget about it. Adrian Dudek, jak nazywa się twój kanał? Adam Niemiec Fishing. Berlin 01. Czy kombinezon Prestona można prać, czy lepiej oddać do pralni chemicznej? O, ja do pralni to chyba nie... Jaki tam kombinezon? DF? Kombinezon Prestona, kombinezony Prestona. Słuchajcie, no generalnie to najlepiej je prać ręcznie, no. Tak naprawdę. Ja swoje kombinezony prałem wielokrotnie w pralce, nie? Jakby wielokrotnie. Tylko, że jakby już po wielokrotnym tym praniu, no jak kurczę, jak siedzicie w jednym miejscu i wam, nie wiem, na przykład woda zacznie spadać w jednym miejscu i się zrobi jakaś tam kałuża na tym ubraniu, to zacznie gdzieś tam powoli tracić swoje właściwości, nie? Ale to trzeba prać tak jak z zaleceniami, no, czyli najlepiej ręcznie. Najlepiej ręcznie, ja też kiedyś czytałem o Goreteksie właśnie, że to się pierze Tak, w pralce, tak. tą pralkę dobrze jest przepłukać wcześniej, przed włożeniem właśnie tych ubrań, zastosować specjalne środki takie do prania właśnie jakiejś tam odzieży, która ma materiał z membraną, później dobrze jest wysuszyć w suszarce, więc kilka razy mi się tak zdarzyło zrobić i to działało też. Ale nigdy do pralni chemicznej nie oddawałem i chyba bym się nawet nie odważył. Awek, czy zmielony na proszek pellet to daje to dalej pellet w rozumieniu regulaminu zawodów? No to jest dobre pytanie. No. Według mnie nie. A powiem dlaczego nie. No bo to nie jest do zweryfikowania. Sędzia nie jest w stanie na zawodach zweryfikować, czy mamy w zanęcie mielony pellet. No nie ma takiej opcji. No po prostu to jest niemożliwe. O ile pellet może zweryfikować, no bo widzi granulki, wiadomo jak wygląda pellet, więc jeżeli ktoś ma takie granulki w zanęcie, no to wiadomo, że używa pelletu. Natomiast jak jest zmielony, No tak, wygląda według jak mnie, no zanęta. czym innym jest zmielony pellet, a czym innym jest pellet? Tak jak czym innym jest, nie wiem, ziarno kukurydzy, a kasza kukurydziana. To są tak jakby, no niby pochodzenie tego produktu jest to samo, bo to jest z kukurydzy, ale i działanie, i wygląd tego jest zupełnie inne. No jak dodam kukurydzy garść do zanęty, no to każdy, kto zerknie, no to powie, no dodał do zanęty kukurydzy, ale jak dodam garść, nie wiem, mąki kukurydzianej do zanęty i wymieszam, to zapewniam, że nikt się nie zorientuje, że w tej zanęcie jest mąka kukurydziana. No więc poza tym myślę, że zdecydowana zanęt, która zawiera tak zwaną mączkę rybną, czyli fish meal, to jest oparta na mielonych peletach. A zanęty na bazie mączki rybnej są dopuszczone do łowienia, więc no, trzeba by było jakiegoś sędziego sprawnego zapytać o interpretację. Nie wiem, czy ktoś się nad tym zastanawiał. No, dla mnie pellet to jest granulka, to jest coś, frakcja. To chodzi o kształt, tak bym to interpretował. Zbizus napisał, jak to nie ma ludzi niezastąpionych. Znam takich 3. Ryszard Riedel, Freddie Mercury i Adam Niemiec. O matko, w takim gronie. Nie no, Adam, przestań. Adam się zaczerwienił. Nie. Gdzie? Marek Kowalik, tak, ja także sobie sam robię kombajn do odkładania szczycy, ale Preston słynący z innowacji mógłby coś zaprojektować dedykowanego. Słuchajcie, a propos tego właśnie odkładania podbieraka. No tak jak tutaj mam podbierak odłożony na podpórce. Gdy na przykład zakładam parasolki, to podbierak opieram na parasolkach. Gdy łowię bardzo szybkościowo, zależy mi, żeby ten podbierak był pod ręką, to podbierak znajduje się tutaj, tu przy nodze, oparty o nogę. Też mi to nie przeszkadza, więc możliwości ustawienia tego podbieraka jest wiele i myślę, że
no nie wiem, no jeżeli powstałby jakiś tam specjalistyczny uchwyt, tak sobie myślę, no to no część ludzi by to mogło zignorować. No ile każdy potrzebuje wędki czy Federarma, no to taka podpórka, no to jest jakiś tam gadżet oczywiście do sprzedawania, ale ja nie wiem, czy to jest dla nas takie niezbędne. Robert Papuziński, kaczka ciebie wyśmiała, Adam. Jerzy Prekier, no nawet i kaczki już tęsknią i kwaczą, by pan na mnie odchodził. No i wymodliły. Jarosław Niedzielski, witam panowie. Siema, Dzień siema. dobry. Edwin Dziędziela, z każdego filmu czy relacji wprawne oko i ucho wyłowi tyle szczegółów. 3 kropki. Adeki One, Adam powinien kontynuować prywatny kanał na YouTube, mimo że czasami nie ma ryb, to oglądać niesamowicie dobrze. No bardzo mi miło za takie opinie, bardzo dziękuję. Cały czas toczę wojnę w głowie. Krzysztof M. Są pralnie, które czyszczą i impregnują. Robert O. Papuziński. Można użyć później impregnatu do ubrań. Można. Paweł Sobczak. Trzymaj się, Adam, jestem z tobą. Nazwisko wyrobione, poradzisz sobie. To poważnie. Dzięki bardzo. Nick Fax w zestawie i każdy kombinezon wyprany. W zestawie impregnującym płyn do płukania i płyn do prania. Bambo Florido. Na co pan teraz łowi? Co w koszyku i co na haczyku? Na haczyku mam 3 ochotki, a w koszyku teraz mam akurat znaczy samą zanętę mam w koszyku. Tam parę robaczków mi tu w tej zanęcie chodziło, białych, bo dodawałem białe robaki wcześniej, ale tak naprawdę to tam no niewiele tych robaczków jest. Ale nie wiem, czy nie będę musiał donęcić, bo nie ma regularności. Teraz znowu miałem jakieś przygięcie, nie wiem, czy ta ryba... Obciera. No właśnie tak wyglądało jak obcierka, wcześniej też takie coś było jak obcierka i miałem pusty wyjedzony haczyk, więc... A dałem krótki dosyć przypon. Marcin, witam serdecznie panowie. Panie Adamie, jakiej grubości fider gumę pan używa i jeżeli to nie tajemnica, to jakiej firmy pan stosuje? Przeźroczysta czy w innym kolorze? Ja najczęściej jak łowię na feeder gumę, to używam najcieńszych, 0,6 mm. A jakiej firmy? No chyba nie mogę nawet takich rzeczy opowiadać, przepraszam. Krzysztof M. A pytanie było o kolor? Przeźroczysta czy w innym kolorze, no? W innym kolorze niż przezroczysta, to mogę powiedzieć. Krzysztof M. Sprasować zanętę i będzie pelet. Dopuszczona jest mączka. Paweł Bożyczko. Mogę zapytać o kołowrotek Centris S520 SD? Kołowrotek jest prawie nowy, a mam wrażenie, że jego praca jest nieprawidłowa. Mianowicie nawet na pusto ciężko się kręci. Czy ten typ tak ma, czy reklamować? Kurczę, ja nie wiem, co to znaczy ciężko się kręci. To trudno powiedzieć. Najlepiej to trzeba by się było udać do sprzedawcy. O Centris teraz chyba taką... No to płynnie pracujący, no to jest, chodzi, nie? no tak, no to tak jak Michał powiedział, taka maślana praca, no to jest flagowy kołowrotek Prestona, więc tam wszystko powinno grać. No jeżeli jest jakaś tam wątpliwość, no dla mnie to on chodzi płynnie. Ja nie wiem, co to znaczy ciężko, no. Także Paweł, jak masz jakieś wątpliwości, to ja bym reklamował, nie? Ryzek, bracie, bóbr atakuje od tyłu, rozejrzyj się. Nie nabiorę się, już się na ten nabrałem, na pływający spryskiwacz. Karol pyta, czy można łowić bez karty. Karol, na prywatnych łowiskach komercyjnych pewnie tak. Znaczy ja nie wiem, czy zgodnie z ustawą nie jest tak, że ten, kto wędkuje, powinien mieć kartę Nawet wędkarską. na prywatnych tych? Teoretycznie tak, natomiast nie znam osoby, która by to zweryfikowała i sprawdziła. No nigdy nie spotkałem się, żeby ktoś pojechał na łowisko prywatne, gdzie zapłaci kilkadziesiąt Komercyjne. złotych za wędkowanie. Karty A proszę. przepraszam, a ma pan kartę wędkarską? Nie mam. A no to trudno, opłata przepadła. Do domu. No nie, na prywatnych łowiskach pewnie można, a na każdych innych powinno się mieć tą kartę. Karta to nie jest jakiś wielki problem z wyrobieniem i to jest dokument, który tak jakby nie kosztuje wiele pieniędzy. Dokładnie nie wiem, ile kosztuje egzamin za kartę, wyrobienie to też są jakieś tam, nie chcę powiedzieć groszowe pieniądze, ale naprawdę to nie jest trudny temat, wyrabia się raz, trzeba to najlepiej od razu zafoliować i to jest dokument na całe życie później. Ktoś tam napisał, ktoś tam napisał, cześć, ładna miejscówka. No ładne, mi się też podoba, jeszcze teraz słoneczko wyszło A wcześniej. widzisz spławik na drzewie? Widzę właśnie, ja Ci wcześniej chciałem tam powiedzieć, jak się czaiłeś koło tamtego drzewa, że A ty nie, dopiero teraz zauważyłem. ja go już wcześniej wyczaiłem. Według prawa każdy wędkarz powinien mieć kartę, ale na komercji nikt tego nie zweryfikuje. No właśnie tak
podejrzewałem. Ale na otwartych takich wodach to trzeba mieć. O, ktoś pytał o holowanie, to z tym paluszkiem. Stary, gdzie łowicie? Zalew Lejowski. Michał, ty mi tu nie zasypie, chopie. Nie, no nie zasypiam. No. Czekajcie, bo mi się leszcz. No taki to jest fajny, zdrowy tam No jest. ponad kilogramowa rybka już. Ale śliwy na tym, Jezus Maria. Na przyponie. No, zobaczcie jakie łowie leszcze. Ośluzione. Ciekawe, ja wątpię, żebyście złowił wszystkie samice dzisiaj. No może nie mają No tak jeszcze wygląda, jakby same dziewczyny dzisiaj mnie wysypki. Albo odwiedziły. nie mają jeszcze wysypki. Właśnie są jakieś strasznie takie nabite. Jak to jest ostatnio. Chyba, że taki, nie wiem, mniejszy to aż taki nabija. Marek Kowalik, co pan uważa o użyciu na zawodach przeterminowanej, na przykład o 6 miesięcy zawodniczej zanęcie? Nie wiem, trzeba by Stosują było... takie rzeczy? No, zanęta ma termin przydatności. Aha, i że regulaminowo coś, tak? Co? Nie, no chodzi o to, że no dobre zanęty to są zanęty wyprażone, takie jak masz świeżą zanętę, to ona pięknie pachnie, takie Okej. ma fajne właściwości. W zanętach są jakieś nasiona takie zmielone, oleiste, nie wiem, typu konopie, słonecznik, dynia, siemię, czy tam jakieś, no różne te dodatki są. I tak, które- to w zamkniętej paczce normalnie po tam 2 latach może mówić? No takie produkty, no nie chcę powiedzieć je uczeją, natomiast na pewno zanęta, która jest świeżutka, taka powiedzmy prosto z produkcji, pachnie zupełnie inaczej niż zanęta, która no, jest przeterminowana. Ale to też nie oznacza, że ta przeterminowana no, będzie jakaś tam zła. No, nie wiem, no to też zależy od producenta. No, ja nie jestem w stanie powiedzieć. Ja wolę raczej zanęty świeże niż przeterminowane, ale to też zależy od producenta. Karol, czy taką kartę trzeba opłacać? No tak, no dokument jest do opłacenia, nie? Ja nie wiem, kurczę, ja tą kartę, swoją kartę Nie, no, wędkarską... Słuchajcie, ja to może trochę, bo tak sądząc po sposobie zadawania pytania, to tak jakby nie do końca jest jasność, o co tutaj w tym wszystkim chodzi przy wędkowaniu. To ja może wytłumaczę. Zgodnie z polskim prawem, to chyba mówi o tym ustawa o rybactwie albo chyba ustawa o rybactwie. Tak, pewnie jakimś śródlądowym. Każdy kto wędkuje, powinien mieć kartę wędkarską. Kartę wędkarską, no najczęściej, bo tam mogą jakieś inne organy, ale egzamin na kartę wędkarską zdaje się powiedzmy w kole wędkarskim i każde koło wędkarskie w Polsce, każde jedno koło wędkarskie w Polsce przeprowadza tak zwane egzaminy na kartę wędkarską. Najczęściej w praktyce to wygląda tak, że nie wiem, no trzeba sobie zakupić regulamin amatorskiego połowu ryb, ewentualnie dostaje się jakieś kilka podstawowych pytań i tyle. I dostaje się zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską. Z takim zaświadczeniem trzeba ze sobą zabrać, nie wiem, z tego co się orientuje, zdjęcie, jakieś tam pieniądze i udać się do, nie wiem, do starostwa, czy nie wiem, jak w jakichś tam innych miejscowościach. U mnie chyba do urzędu gminy chyba. Czy do urzędu gminy, tak. Trzeba się udać z takim zaświadczeniem. To można sobie wygooglować, kto wydaje Tak. kartę wędkarską w danym rejonie. I idzie się, jest specjalne, nie wiem, pomieszczenie, okienko, nie wiem jak to nazwać. Trzeba tam pójść, powiedzieć, mam zdany egzamin na kartę wędkarską, chciałem wyrobić kartę. Dobrze, proszę tam wypełnić dokument, zapłacić za wydanie dokumentu tyle i tyle. I z tego, ja nie wiem, czy to od ręki nawet nie jest wydawany taki dokument. Być może, no jak nie, to się po prostu pewnie czeka. No, tydzień, Chwilę dwa, się trzy. czeka na to, bo to jest po prostu gotowy jakiś tam druczek, który jest później tam osoba, która to wydaje. Ja to mam takie na drukarce, czy na drukarce chyba wydrukowane na tym dokumencie moje imię, nazwisko, adres i tak dalej. Przyklejone zdjęcie, pieczątka i tyle. I taki dokument dostaje się raz na całe życie i dlatego powiedziałem wcześniej, że warto to zafoliować, więc jak ja pierwszej swojej karty nie zafoliowałem, to ona później taka wyglądała trochę jak z gardła wyjęta.
Ktoś No bo- napisał, że egzamin 30, a karta 10 zł. No to zobaczcie, to są takie pieniądze i to raz na całe życie się za to płaci i tyle. I zapominamy o temacie. Jeżeli jest jakiś młody wędkarz, bo te opłaty, które są, te 30 zł za egzamin, no to dotyczą powiedzmy dorosłych wędkarzy. Natomiast z tego, co się orientuję, jeżeli ktoś jest juniorem czy jakimś młodym wędkarzem, no to chyba jest opłata ulgowa, albo nawet tacy młodzi mogą być zwolnieni gdzieś w kołach wędkarskich z takiej opłaty. Więc to trzeba się dowiedzieć w danym kole. I następną rzeczą, która jest potrzebna do wędkowania, to jest zezwolenie gospodarza łowiska. Jeżeli gospodarz łowiska to jest na przykład prywatne łowisko, no to wtedy takim zezwoleniem od gospodarza to jest to, że on daje nam paragon za to, że przyjął od nas kilkadziesiąt złotych za wejście na to łowisko. I to jest zezwolenie i z tym możemy wędkować. Jeżeli to są wody, nie wiem, na przykład jakiegoś gospodarstwa rybackiego, gdzie można tam wnieść jakąś opłatę, nie wiem, kilkudniową, dwutygodniową czy roczną, no to wtedy dostajemy jakiś tam dokument na wędkowanie. Jeżeli to gospodarzem są wody PZW, no to trzeba się zorientować, w jakim okręgu PZW, bo tych okręgów w Polsce jest kilkadziesiąt, więc trzeba się zorientować, gdzie tam te nasze łowiska, na których chcemy wędkować, do jakiego okręgu należą. I tam należy opłacić po pierwsze składkę członkowską PZW, a drugie to jest tak zwana opłata za zagospodarowanie wód, czy coś takiego. No. No i też jest członkowska jeszcze, nie? No to jedna jest członkowska, a druga jest za Zagospodarowanie wód. Nie? Tak, i to są opłaty, które trzeba wnosić co roku. Jeżeli się wędkuje na wodach PZW i tyle. I jeżeli to mamy, no to przed wędkowaniem wypełniamy rejestr połowów, najczęściej na wodach PZW i łowimy. Jeżeli chcemy, nie wiem, w jakimś obcym, tak jak ja dzisiaj na przykład jestem w okręgu, to jest Piotrków Trybunalski, no to żeby tu wędkować, to musiałem zrobić przelew na 40 zł za ten dzień wędkowania. I to jest moje zezwolenie na wędkowanie. Awek, czy sprawdzałeś kiedyś nietypowe robactwo, na przykład larwy mocznika, szarańcza, karaczany? Nie sprawdzałem. To pomysł na odcinek. Michał. Bo to jest prima aprilis. No to okej, no. Bimber 369. A ja wojnę prowadzę z magnitudą. Problem z hamulcem u mnie i u sąsiada. Raz tryka, a raz nie. Dziwne, że w dwóch kołowrotkach podobny problem. Znacie może sytuację? Ja nie znam. Ja nie znam, ale jak wojna? No reklamacje do sklepu, nie? No, chyba, że kołowrotek ma, nie wiem, już 3 lata, czy tam 4, Czy minął czas już? czy minął tak? czas, nie? Hubert Skórzewski, witam. Dzień dobry. Krzysztof M. Karta na dzierżawionych jeziorach powinna być, na prywatnych zbiornikach raczej nie. No Znaczy wiadomo, zgodnie to z prawem jest, martwy ale przepis. No. no to nieraz ludzie tego po prostu nie egzekwują. Paweł Bożyczko, czuć opór na korbsce, na pusto. Trochę kołowrotków już miałem i w tym jest to bardzo odczuwalne. Reklamacja. Bartosz Max. Dzień dobry panowie, mam pytanie. Jakiego koloru mieszanki używać przy łowieniu leszczy i jak dobierać koszyk do warunków? No to jest dosyć obszerny temat, jeśli chodzi o koszyczki. Nie wiem, jak są tam inne pytania, to Jest dużo. no to To jakbyś... na ten temat się nie rozpiszę, znaczy nie rozgadam, ale zapraszamy na kanał Preston Innovations Polska. Tam jest jak wybrać koszyczek do łowienia na feder klasyczny. A mieszanki koloru do łowienia leszczy? A mieszanki koloru do łowienia leszczy? No to jest też trudny temat. Ja bardzo często, najczęściej łowię powiedzmy na zawodach, więc raczej stosuję takie mieszanki bezpieczne, czyli mieszanki, które za bardzo nie kontrastują z dnem. Nie wiem, tu Michał tego nie pokaże, ale na przykład dzisiaj mam taką mieszankę, To no rzuć dla tam wielu, pod nogi sobie, to może będzie widać. dla wielu wędkarzy to będzie jasna zanęta. No coś tam widać mamy, no. No to jest taka powiedzmy, nie wiem, no jasno-brązowa, ciemno-żółta, tak bym tutaj w tym miejscu bym ją umiejscowił. Natomiast tutaj jest, przynajmniej tu, gdzie ja siedzę, no jest piaskowe dno. Nie wiem, jakie tam dalej jest dno. I ona tutaj no, praktycznie zlewa się z tym dnem. No to jednolita plama się robi. No, ale najczęściej stosuję ciemniejsze jakieś tam zanęty, przynajmniej na zawody. A do takiego zwykłego, prywatnego łowienia można stosować, no trzeba sprawdzić na danym łowisku. No, nieraz działają zanęty wręcz... Raz jasne, raz ciemne. Nie? Tak. Myślę, że nie ma takiej reguły i jednego złotego środka. A Robert Pawoziński, zwietrzała albo zleżała może odstraszać ryby.
Awek, już nieraz wygrywałem zawody tygodniową zanętą, która już zaczynała fermentować. Ważne, żeby nie była spleśniała. Kukurydzę też często kiszę. No, to rozumiem, że to chodzi o łowienie karpi. Ja właśnie też byłem zdziwiony kiedyś, jak się dowiedziałem, że karpiarze fermentują kukurydzę Więc no, do łowienia karpi tak, ale chyba do łowienia płotek i takich wybrednych jakichś rybek to bym się nie odważył, takiej zanęty. Wojtek Pogorzyński. Siema panowie, widzę, że pogoda odpisała, a jak rybki? Siema Wojtek. No rybki też, nie? Generalnie. Szału kończymy teraz, dzień szału powoli. jakiegoś tam nie ma, ale coś się dzieje. Ja wreszcie chyba wezmę i do nęcę, bo Kartę wydaje ze starosta zawsze, jeszcze Wojtek dopisał, i dopisał, że wykupuje się zezwolenie na matrowski połów ryb. Popuściński, młodzież nie płaci za egzamin, wpisowy ulgowy 15 zł albo całe 30. Legitymacja członkowska 10. No dobra, to temat mamy zamknięty. Kosa się pyta, witam, jaka długość przeponu na dzisiaj? teraz mam założony taki, że mam od dołu koszyczka do haczyka 50 cm. A Torofish... Coś jeszcze? Nie. Torofishing pyta, jakie maksymalne obciążenie wytrzyma Ascension 12 stóp? No to jest kij do 60 gramów. To ja... Nawet jest film chyba na kanale Prestona, jak łowiłem na rzece koszyczkami 60-gramowymi i to były największe koszyczki Prestona, nie wiem, 7-klatkowe. I jeszcze tam ładowałem towar do środka i zarzucałem prawie na 40 metrów tym koszyczkiem, więc... O30609 napisał, sprzedam Opla. Marek Kowalik, co lepsze, plecionka 4-spotowa czy 8-spotowa? Jakieś zalety, wady? Zależy do czego. No ja mogę ze swojej strony jako spinningista powiedzieć, no 8-spotowa jest cieńsza od 4-spotowej. No. Jest śliska, nie wydaje dźwięku. 8-spotowa, 12-spotowa. 4-spotowa z kolei jest mocniejsza, ale jest jakby głośniejsza. No. 4 spoty zawsze będą mocniejsze, nie? Ja nie wiem, bo ja używam jedynie tutaj do Federa plecionki Prestona. Ona jest chyba 8-splotowa, tak? Tak. No. Z tego co słyszałem i jestem zadowolony. Ale aż takich technicznych wiadomości nie mam na temat tego, że nie będę się po prostu mądrzył. Nie wiem, która lepsza. Im więcej splotów, tym przyjemniej dla ucha i oka. Karol, dziękuję za rozwinięcie tematu. To odnośnie karty. Zbizus, Adam, czy społeczna straż rybacka ma prawo dokonywać kontroli jednoosobowo? U nas to normalka i twierdzą, że mają prawo. Ja nie wiem, słyszałem, że nie. W sensie, że muszą być 2 osoby, ale ja jakby nie znam podstaw prawa. Tak, ale ja nie wiem, czy w ogóle to nawet nie o to chodzi, że 2 strażników społecznych, tylko nie wiem, czy ci strażnicy nie powinni być w asyście, nie wiem, albo policjanta, albo... Słuchajcie, nie wiem jak jest, czy ma uprawnienia, czy nie. Adam, ja bym podszedł do tematu tak. Mogą i niech kontrolują. My akurat, tak mi się wydaje, nie mamy nic do ukrycia, że więc jeżeli łowimy zgodnie z przepisami i no strażnicy też się odpowiednio zachowują, bo kiedyś do mnie podszedł jakiś tam, to był strażnik ze straży rybackiej, to był, no chyba użyję tego słowa, to był taki cham, że miałem ochotę po prostu go skąpać w tej wodzie i jakby nie miał uprawnień, to bym nawet z nim nie rozmawiał, a że był chamem w mundurze, który no, był bardzo niegrzeczny, no to no, musiałem poddać się kontroli. Więc mimo, że miałem wszystkie opłaty, wszystko było jak należy, no ale... Na Żerańskim mieliśmy kontrolę w tym roku, tak? No ale był to grudzień. przyszedł pan miły... Nie, bardzo miły pan przyszedł, jasne, że tak. Policjant przyszedł, panowie poproszę to i to, więc bardzo proszę, no... Ja bym się nie przejmował, że nawet, no nie wiem, no ktoś robi kontrolę, powiedzmy nie do końca tak zgodnie z prawem, bo powinien być na przykład z kolegą drugim i Kurczę, wtedy lepiej jest niech okej. kontrolują, niż mieliby nie kontrolować. Tak, tak, no wiemy co się dzieje nad polskimi wodami, więc nawet taka gdzieś tam pójdzie pocztą pantoflową informacja, o tu często strażnicy sprawdzają, no to też ci tacy nieuczciwi wędkarze, czy może powiedzmy po imieniu kłusownicy, no to też troszkę inaczej do swojego rzemiosła podchodzą i się bardziej tego boją. Więc ja nie mam nic do ukrycia, jak ktoś chce, może mnie kontrolować i tyle, no nawet jak będzie grzeczny i kulturalny, to nawet nie musi mi pokazywać swoich dokumentów, ja mu się wylegitymuję. Wasel 007 napisał, karty wędkarskie wydane po dniu 31.01.97 są obecnie obowiązującym dokumentem uprawniającym do uprawiania amatorskiego połowu ryb. Dokumenty wszystkie wydane przed oznaczonym terminem utraciły swoją ważność.
No to możliwe jest, bo ja tak jak mówię, no miałem starą kartę, musiałem wymieniać na nową, to O! Kłady. kłady. Cześć panowie, Rafał pisze. Właśnie uprałem kartę i zezwolenie na połów rybek, a że karta wydana przed 2000 rokiem, muszę ponownie zdać egzamin. Zabawne, prawda? Naprawdę trzeba zdawać egzamin jeszcze raz? Bimber pyta, Adam, otwierasz swój kanał i czy ktoś będzie cię zastępował na tym kanale? Co się stało, że odchodzisz? No ja już mam otwarty swój kanał. Zapraszam, Adam Niemiec Fishing, dla tych, co nie wiedzą. Ostatnio tam nie było żadnych nowych materiałów. Ale może się będą pojawiać. A co się stało, że odchodzę? No przykry temat, no może... Nie wiem jak to powiedzieć, no. Taki 1 kwietnia, no. Tak, to 11 za 11 minut kończymy live'a. 1 kwietnia, żart. Prima aprilisowy żart. Awek, można kupić koszyczki feederowe w stylu Sinking Bomb. Ciekawe, czy sprawdzałyby się na wzdręgi i płocie. Myślę, że mogłyby się sprawdzać. No to trzeba sprawdzić. Najlepiej jechać nad wodę i to sprawdzić. Wojtek Kawa, nie tęskni pan za Słowikiem? Nie. Rafał Snopek, Adam, kiedy na Szczecin się wybierasz? Kiedy się gdzie wybieram? Na Szczecin. Lecę na Szczecin. Chyba w środę wieczorem przyjadę. Chyba tak mam A za... to w kwietniu jest, tak? No to A. chciałeś filmy kręcić, co ci powiedziałem, Po że nie ma. świętach. Po świętach. Więc w środę po świętach wieczorem dojadę. Bambo Florido, dlaczego używa pan plecionki, a nie żyłki? No akurat tutaj jak wędkuję, może inaczej. I plecionki używam wszędzie tam, gdzie zależy mi na dobrej sygnalizacji brania. Plecionka jest nierozciągliwa, więc można powiedzieć, że przenosi 1 do 1 to, co się dzieje tam przy naszej przynęcie na szczytówkę. Dlatego plecionka, żeby jak tam się ruszy, żeby szczytówka tak jakby w tym samym rytmie chodziła. Chodzi o to, że nieraz ryby tak na tyle delikatnie biorą i jeżeli jest rozciągliwa żyłka, no to ryba gdzieś tam pociąga tą naszą przynętę, a przez to, że żyłka jest rozciągliwa, to na szczytówce jest bardzo słaba sygnalizacja albo wręcz tej sygnalizacji nie ma. Wyciągamy zestaw, a przynętę jest obiedzona i nie wiadomo kiedy to się wydarzyło. Do takiego łowienia korzystam z plecionki, czyli praktycznie wszystkie moje wędkowanie na tak zwany feder klasyczny, oprócz łowienia jakichś bardzo dużych ryb w rzece, to jest plecionka. Jeżeli poluję na duże ryby w rzece, nie wiem, typu brzany na przykład, to wolę żyłkę i wszelkie łowienie na metodę to też żyłka. Rafał Karolewski, jeszcze jedno pytanko. Czy Preston planuje nową serię wędzisk feederowych na ten rok 2025? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam z Wrocławia. Nie wiemy. A jakbyśmy wiedzieli, to nie możemy powiedzieć. No. Tak, no to jest chyba zrozumiałe. Tajemnica. Karol napisał odnośnie tego kontrolowania. Mają na pewno uprawnienia wezwać policję, a wtedy jeszcze większa lipa. Robert Papuziński, społeczna może kontrolować, mandatu nie wystawi, może tylko wniosek do sądu koleżeńskiego. Piotr Ingielewicz, SSR powinno być we dwóch. Ole Wałtfiszyk Nadolski, Piotr Nadolny, czołem, pozdrawiam. Igor Zito, hello friend, you take something? Can you answer in English? I don't speak your language. To najpierw po polsku, tam ktoś się witał, to ja też powiem dzień dobry. Hello, nice that you are here. Yes, we caught a few bream and roach. So we are fishing for bream today, but we had also a few roach. Many roach. All about fishing, Piotr Nadolny. Jak Adam odchodzi z Prestona, to ja wycofuję subskrypcję. Nie wycofuj, żarcik. Z tego co wiem, do kontroli SSR jest wymagane dwóch strażników minimum. Marek Kowalik, w naszym okręgu wrocławskim podczas zawodów jest wymóg dokonania wpisu do rejestru połowu, to znaczy data i numer łowiska. Służby upoważnione do kontroli mają prawo podczas tury dokonać kontroli. A to chyba wszędzie tak jest, nie? No teoretycznie tak, ja to słyszałem kiedyś na zawodach, to kilka razy w kilku miejscach tam byli poróżnieni działacze jakoś z organizatorami zawodów i wręcz to widać było, że to było złośliwe działanie i nasłali straż rybacką, żeby w czasie zawodów kontrolowała, co to jest trochę utrudnione, no i takie uważam troszkę nie fair, no bo no skoro wędkarze stoją i łowią, to wiadomo, że mają, nie? No ale co ciekawe, to było tak, że
to też organizatorzy zawodów, myślę, trochę zawiedli, bo przyjmowali od zawodników wpisowe i o ile byli zawodnicy z danego okręgu, no to mieli, bo wcześniej sobie wykupili zezwolenie na wędkowanie, natomiast jak przyjechali z innego okręgu, no to podczas takiej kontroli okazało się, że wielu tych, co siedzi, to nie ma takiej Co ty opłaty. gadasz? No naprawdę, to po to było zrobione, bo gospodarz wody dowiedział się, że organizator nie płaci za tych wędkarzy, którzy no, nie mają uprawnień. Ale Okej. po paru takich kontrolach, z tego co wiem, no to ci, co organizują zawody, no to dbają o to, żeby wnieść tą opłatę za wędkowanie, za uczestników zawodów. Ale to jest utrudnione, no wiadomo, no łowimy, zależy nam na czasie, skupiamy się na tym łowieniu, a jak mamy się tak jakby wybijać z rytmu, bo trzeba zejść ze stanowiska, żeby pokazać dokumenty, no to takie jest słabe. Marek Kowalik, jeśli nie ma wpisu, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. Co pan o tym myśli? Kurde, ile razy ja bym został zdyskwalifikowany. No nie, no słuchajcie, no ja mam do tego takie podejście, że startuję w zawodach i w regulaminie zawodów jest, że to, co ja złowię, musi wrócić z powrotem do wody. To wpis zostaje bezsensem, nie? Tak. Ja też mam takie podejście do tego. Wiadomo, że ja tych ryb nie zabiorę, to jest 100%. Mało tego, mogą być na przykład, nie wiem, łowiska, gdzie normalnie nie można używać siatki, a na przykład podczas zawodów ta siatka jest dozwolona. Albo na przykład istnieje limit 5 kg ryb możesz legalnie zabrać ze sobą i nie możesz w siatce podczas normalnego wędkowania mieć więcej jak 5 kg, nawet jak zabierasz te ryby. A podczas zawodów możesz złowić i 10 i 15 kg mieć w tej siatce i nikt tobie złego słowa nie powie, no bo to są zawody, wiadomo, że te ryby są wypuszczane. Więc taki obowiązek, że każdy musi mieć ten wpis, a jak nie, to jest zdyskwalifikowany, no to taki... Chory, no. No ktoś chyba jest naprawdę wielkim służbistą i tak naprawdę myślę, że część ludzi sobie nie zdaje sprawy, po co są przepisy. No przepisy są stworzone w jakimś tam celu. Żeby je łamać. Nie, no to takie powiedzenie, żeby je łamać. Natomiast ja do wielu przepisów podchodzę tak bardzo, tak mi się wydaje, zdroworozsądkowo. Staram się oczywiście respektować przepisy, natomiast jak był taki słynny przepis, że nie można było wchodzić do lasu, no to był tak absurdalnie durny przepis, że ja byłem 3 razy dziennie z psem na spacerze w lesie, bo to był dla mnie bezsensowny przepis. No. Więc jeżeli ktoś mi powie, że mam chodzić w zielonych spodenkach i to z jedną nogawką krótszą czy dłuższą, żeby to było zapisane w ustawie, to ja nie będę tak chodził, no bo to jest przepis po prostu idiotyczny. Ja do tego tak podchodzę. No idiotyczne przepisy po prostu należy kuleka i do kosza. Słuchajcie, 4 minutki ostatnie i się z wami będziemy żegnać, bo jeszcze się musimy spakować i dojechać do hotelu. Także jak nie przeczytam wszystkich pytań, to zapraszam jutro. Jeszcze nie wiem o której godzinie. A, to zdradziłeś już. Nie, no mówiłem wcześniej, że jutro raczej coś też odpalimy. Pewnie nie tak długi, pewnie krótszy, ale coś tam odpalimy. Wacław Wacławski, i to jest to, chcesz sobie posiedzieć w spokoju, to przygłupy jeżdżą za plecami. Wacław, nie wyzywajmy, to my tu w gościach jesteśmy. Oni może u siebie. Paweł Sobczak, Adam jest to wizytówka Prestona, a może powrót do trapera. No ja myślę, że tam jest most spalony. Rafał, tak, starostwo wymaga zaświadczenia o przebitym egzaminie, chore. Bimber 389, hehe, dobre, łyknąłem. Że Bimber łyknął? Tak. Ale co? Ciekawe czy Bimber, nie? No właśnie o tym myślę. Marek Kowalik, na plecionce widać nawet delikatne obcierki. Bilox, jakie haki używa Pan do metody i jakie maksymalne rozmiary? Moim ulubionym haczykiem do metody to jest haczyk KKHB, tak się nazywa ten model. To jest model Prestona, bezzadzierowy haczyk. Takim powiedzmy ulubionym moim rozmiarem, bo różne rozmiary stosuję, no to jeżeli łowię na bombkę, to najczęściej jest to numer 10. Największy z dostępnych. Jeżeli łowię na metodę, to najczęściej 14, 12,
jeżeli są duże ryby, łowię na duże przynęty, które no trzeba nieraz zbalansować ciężkim haczykiem, to wtedy też 10. Przemek S. Witam. Jeżeli chodzi o plecionki, to zauważyłem, że plecionki 4-splotowe szybciej toną niż 8-splotowe, przynajmniej te, których używam. No ja tak jak wspomniałem, nie mam takiego porównania, więc nie chcę tutaj się mądrzyć, jak to wygląda. No akurat ta plecionka, którą używam, no to jak jest sucha, zarzucam. To też zależy od falowania, od tego, co tam pływa po tej powierzchni, ale tak jak teraz, no widzicie, zarzucam zestaw, nawet nie zatapiam tej plecionki, tylko odkładam na bok i ona po chwili jest pod powierzchnią, no bo ta falka ją nakrywa, ona tak jakby przecina tą wodę i tyle, jest pod powierzchnią. Damian Kłobukowski z Wędką na luzie. Witajcie, czy będzie okazja obejrzeć na jednym filmie pana Adama oraz Krzyśka Turka? Myślę, że na 159%. Bardzo chętnie, z Krzysiem zawsze. Rafał Snopek, o proszę, to widzimy się na kamieniach. Krzysztof Cieszyński. Adam, czy dużo szczytówek łamiesz w sezonie? Chciałbym jak najmniej, ale zdarza mi się łamać szczytówki. Ile ja mogę w sezonie szczytówek złamać? Kilka myślę łamię, no więcej jak 10 nie, czy mniej jak 5. Jak? Nie? To, kurde, w tym roku na filmie z 2 złamałeś już. Na kręceniu. No to z 5 łamię, A. tak no. To nie dużo. Najczęściej zdarza mi się złamanie szczytówki, że jestem gdzieś tam nieuważny, zawieje wiaterek, zrobi pętelkę na szczytówce, ja obracam kołowrotkiem i poszło. A Wek, ostatnio wrócił film o szybkościowym łowieniu uklei na spławik. Fajnie by było zobaczyć taki film w wersji feederowej, nie zawsze łowię duże ryby. Czasem trzeba ratować na zawodach. Kurde, to pomysł jest akurat dobry. Nie wiem, czy to nie jest, powiedzmy, nie chcę powiedzieć z rozmachem, ale takie słowo mi przychodzi na myśl, no bo jeśli chodzi o ukleje, no to tam takie, powiedzmy, było kompendium wiedzy, wszystko o tym. Było to fajnie nagrane, więc ten film, który zaproponuję, no nie jest tej klasy filmem. Natomiast na moim kanale jest taki film o łowieniu szybkościowym ryb. Można też znaleźć na kanale Adam Niemiec Fishing. Tam nie jest wiele filmów, myślę, że znajdziecie coś. Dobra, słuchajcie, 17, ale... O Jezus, dobra, czytamy. Krótkie odpowiedzi. Tak, nie, tak. Tak, Pozdrawiam, Fubar, tak. what are you fishing for? We are fishing for bream. YouTube Szumek, czy zrobić jakieś łowienie z widzami? We don't know. Bombo Florido, jak sytuacja z reprezentacją Polski? Jedziesz. Jestem w reprezentacji PZW i jadę na Mistrzostwa Świata. Super. Paweł Sobczak, jest aplikacja The Fish. Tam można prowadzić rejestr zamiast papierowego. O, to nie wiedziałem. A Paweł, a tam co? Wszystkie wody są, czy jakieś tam wybrane? To tak z ciekawości. Aż profit, ten rejestr jest bez sensu, ja osobiście tego nie wypełniam. Papierologia, która i tak trafia na recyklingi, bo nikt tego nie przegląda. No, tylko, że można też mandat, nie? To jest najgorsze. No, bo bardzo często jak przychodzili kontrolerzy, to właśnie chcieli rejestr wypełniony. Więc to jest, ja wypełniam rejestr tylko po to, żeby ten ktoś, kto przyjdzie, to żeby mu pokazać, wypełniłem. Tak. Robert Papuciński, dobrze Adam, że to był tylko żart z tym odejściem. Wojtek Kowalczyk, ja łowię na spinning, mój największy szczupak 99. Pięknie. Piękna ryba, gratulacje. Wojtek Pogodziński napisał, za zawody odpowiada organizator i są flagi na początku i na końcu zawodów, a kontrola to sędzia zapewnią, że wszyscy mają wszystkie opłacone, taki jest przepis. No ale pewnie kontrolować mogą, nie? Do której live dokładnie za chwilkę kończymy. Mateusz Mądrzyński, daje sub. Dziękujemy. I ty Przymek, ze szczytówkami to zależy, czy kłady są obok. Dobry. No i ostatnie pytanie. Z teku JB to może ja w drugą stronę. Jak unikać uklei, jeśli opanuje łowisko? Ukleja to jest ryba, która gdzieś tam płynie w toni i pływa w toni, więc no trzeba unikać wszelkich rzeczy, które mogą tą ukleję zachęcić do żerowania, czyli nie wiem, zabudowane koszyczki, które nie pozostawiają smugi w toni. Broń Boże, żeby coś tam się od tego koszyczka odrywało, czy wydostawały się z niego robaczki, które opadają na dno i w tej wolnej takiej formie sprowadzają ukleję do dna. Czy jakaś zanęta nawet pracująca, która spadnie na dno i na dnie zaczyna te cząstki zanęty zaczynają windować, no to też na pewno przyciąga ukleję, więc na takie łowienie polecałbym zanętę namoczyć dzień wcześniej wieczorem, ewentualnie jakoś ją gliną jeszcze przygasić, a nawet no jak łowiłem na spławik głównie, no to mi się zdarzało tak, że nęciłem samą gliną w ogóle, żeby nie było nic tam ani pachnącego, ani pracującego, żeby po prostu kule spadały do dna i tam pracowały.
Ja dobrze widzę, że odchodzisz czemu? Piotrze, prima aprilis, wkręciliśmy cię, zostałeś wkręcony. O! No to, o której jutro? Nie wiem. Jakbym miał dzisiaj mówić, to mówię około 14, ale zobaczymy jutro. Słuchajcie, żegnamy się z Wami. 105 minut live'a. Dobrego live'a. Dzięki za aktywność. Tak, bardzo Wam dziękujemy za aktywność, dziękujemy za pytania i ja bardzo Wam serdecznie dziękuję za słowa wsparcia i dobre zdanie. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie o ten niewinny żart, No, dzisiaj to nie, no. ale 1 kwietnia, prima aprilis, więc Marek Tak. Kowalik, Adam, zostańmy razem. Piotr Maciejewski, dobra, Maciej, mnie zapomniałem, że dzisiaj siedzisz pierwszy. No to także fajnie. życzymy Wam miłego wieczoru I mam nadzieję, że do jutra. i do zobaczenia w najbliższym czasie.